Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 4 stycznia 2024 już roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie 89. odcinek Nordistriget NT Live. Kłaniam się nisko wszystkim naszym widzom, wszystkim naszym słuchaczom, wszystkim przyjaciołom, partnerom naszego już nie projektu, tylko pełnowymiarowej przestrzeni w internetach, którą dedykujemy bezpieczeństwu, którą dedykujemy medycynie przedszpitalnej, którą dedykujemy medycynie stanów nagłych, bo jak się okazuje, to pojęcie, ta piękna specjalność medycyny o właśnie stanach nagłych, to również postępowanie zarówno w opiece przedszpitalnej, ale też wewnątrzszpitalnej, w takiej opiece wczesnoszpitalnej. Tak więc bardzo się cieszę, że nasza społeczność gromadzi, drodzy Państwo, ratowników, ratowniczki, pielęgniarki, pielęgniarzy, lekarki, lekarzy, wiele innych zawodów medycznych, wiele osób, które bardzo mocno zaangażowane są w to, żeby nasi pacjenci w stanach zagrożenia zdrowia i życia mogli otrzymywać należytą pomoc. Cieszę się również, że są z nami osoby, które budują pojęcie bezpieczeństwa w bardzo wyjątkowy sposób, zajmując się ważnymi rzeczami. Są to grupy poszukiwawcze, są to grupy alpinistyczne, są to ratownicy, ci latający, ci pływający, jeżdżący różnymi pojazdami, nieważne. Ważne, że tworzymy, drodzy Państwo, miejsce, przestrzeń, gdzie bezpieczeństwo dla nas, dla każdego powinna być jako priorytet stosowana. I w życiu prywatnym, ale też w życiu zawodowym. Dzisiaj, drodzy Państwo, przywitałem Was w taki wyjątkowy sposób piosenką This is my life. Każdego z Was najserdeczniej pozdrawiam. Mam nadzieję, że wasze życie są zadowolone, uśmiechnięte i szczęśliwe. Chciałabym, drodzy Państwo, na samym początku, zanim zaprosimy naszych gości, zanim zaprosimy Was, chciałbym podziękować za mnóstwo pięknych rzeczy, jakie spotykają mnie w ostatnim czasie. Dziękuję Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dziękuję Ania Aloki za piękną kartkę, jaką od Ciebie dotrzymałem. To jest coś fantastycznego, że pomimo, że tak daleko jesteś ode mnie, to taka kartka doleciała. Dziękuję Ci, Aniu, za prezent. Michał Czerwiński, dziękuję Tobie za piękną, własnoręcznie zrobioną figurkę, pięknego Mikołaja. Powiedziałeś, że szkoda, że go nie pokazałem na święta w śniegu. Uważaj, o czym marzysz. Jest i śnieg. Drodzy Państwo, mamy tutaj śnieg, mamy Mikołaja, jest i Mikołaj od Michała Czerwińskiego prosto z Wielkiej Brytanii. Gdziekolwiek teraz, bratku, jesteś, dziękuję Tobie za taki fantastyczny prezent. Zobaczymy, jak długo wytrzyma, jak szybko mu te pięty zmarzną, a jak trzeba, to owiniemy go czymś, co na przykład rekomenduje profesor Darocha. Drodzy Państwo, i na zakończenie taki piękny prezent, który dostałem przed kilkoma dniami od bliskiej mi osoby, od dr Aleksandry Wodarewskiej-Jasińskiej, która podarowała mi piękny prezent. Nie wygląda to jak mikrofon sceniczny, nie wygląda jak to mikrofon radiowy, ale jest on też piękny. Mam nadzieję, że się Państwu podoba. Dla mnie ta bombka jest jedną z najpiękniejszych, jakie w życiu dostałem. Tak więc w tym momencie wszystkim Państwu, wszystkim Wam, widzom i słuchaczom chciałbym podziękować za to, że nas wspieracie, że jesteście z nami, że otrzymujemy od Was mnóstwo radości i mnóstwo takiego serducha ratowniczego. Drodzy Państwo, zacznijmy od bardzo ważnej dla nas osoby, pani sekretarz redakcyjnej, pani Jagody Nowak, która już jest dzisiaj z nami. Dobry wieczór, Jagodo, jak nas słychać, jak nas widać? Dobry wieczór, Jacku, witam Państwa bardzo dobrze. Cieszę się, droga Jagodo, że jesteś dzisiaj z nami i mam nadzieję, że dzisiaj uda się jakby Twoją tutaj prawą ręką naszą ogarnąć to całe towarzystwo, bo już ekipa stoi, czeka w blokach, żeby się przywitać z widzami i słuchaczami, prawda? No mam nadzieję, że się uda. Nie słyszymy Cię, Jagodo? Czy ja Was nie słyszę? Czy to u mnie? Ja mam włączony mikrofon. Dobra, to tylko u mnie. Dziękuję Ci bardzo. Mów dalej. Nie, no ja mam nadzieję, że się uda. Ja się bardzo cieszę, że w ogóle Państwo postanowili nam dopisać i jesteśmy tu dzisiaj. Cieszę się bardzo, droga Jagodo. Jagoda jest z nami od stosunkowo niedawno, ale już wprawiona w boju, przyjęła propozycję, żeby zostać sekretarzem redakcji NT Live. Powiedz mi w 2 zdaniach, jak się w tym odnajdujesz? Czy to jest coś atrakcyjnego, czy coś fajnego? A nawet jeżeli masz do powiedzenia coś bardzo krytycznego, to śmiało, jesteś na antenie.
No tak, no to bardzo motywuje do krytyki, no bardzo. Nie, ogólnie wszystkie zadania, które tutaj mi powierzasz, są bardzo kreatywne i bardzo za nie dziękuję. Gdzieś to się wpisuje w moją działalność, ale też no nie ukrywam, że notorycznie masz zdolność do wypychania mnie ze strefy komfortu, więc chyba za to ci najbardziej dziękuję. Powiedz mi, kiedy masz kontakt z widzami, z słuchaczami, kiedy piszesz posty, kiedy zamieszczasz mnóstwo materiałów, jak oceniasz odbiór, czy te treści, które pokazujemy, wzbudzają jakieś zainteresowanie, czy nadal budowanie definicji bezpieczeństwa raczej jest passé, aniżeli takie bardziej trendy? Jak to oceniasz z punktu widzenia osoby, która nie jest na co dzień zaangażowana w medycynę, czy stricte w bezpieczeństwo? Znaczy, no mam nadzieję, że jakby właśnie to, o czym wspomniałeś, że nie jestem związana w sumie ze środowiskiem medycznym, prócz tej pracy tutaj w żaden sposób, że to gdzieś mi pomoże na tyle, żeby troszeczkę takiego, nie wiem, może powiewu świeżości tutaj w to wrzucić, jakieś trochę innego spojrzenia. Wydaje mi się, że treści, które tworzymy, mogą być atrakcyjne i zarówno dla ludzi ze swojego świata, jak i trochę z mojego. Więc mam nadzieję, że uda nam się dotrzeć też właśnie nie tylko do wyjadaczy, którzy tutaj bardzo nas wspierają komentarzami, dobrym słowem, czy też właśnie jakimiś świeżymi, nowymi pomysłami, ale też właśnie do takich osób jak ja, gdzie będziemy mogli szerzyć to pojęcie bezpieczeństwa i trochę może nakręcić to bardziej. Fajnie, cudownie, wspaniale. Dziękuję, że jesteś z nami, dziękuję, że jesteś na naszym nordiskowym pokładzie i drodzy Państwo, teraz nie pozostało mi nic więcej, jak zaprosić do naszego studia widzów i słuchaczy NT Live zgodnie z dzisiejszym tytułem audycji. Jest z nami pani Mirela Motyka. Dobry wieczór, Mirelo, kłaniam Ci się, witaj w NT Live. Dobry wieczór, witaj Jacku, witaj Jagodo, witajcie wszyscy widzowie, słuchacze, goście NT Live. Bardzo miło mi u Was gościć. Wspaniale, cieszę się, że jesteś. Zapraszam kolejną osobę, jest z nami Łukasz Derkacz, stały widz i słuchacz NT Live. Dobry wieczór, Łukaszu. Dobry wieczór Wam wszystkim, dobry wieczór Państwu. Cieszę się bardzo. Łukasz, bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Już troszeczkę poza anteną żeśmy rozmawiali, wymieniliśmy sobie uprzejmości, ale jesteś jedną z najczęstszych osób, które ogląda i słucha NT Live, za co chciałem Tobie bardzo podziękować. Ja też dziękuję Tobie za odwagę, że dzisiaj wcieliłeś się w rolę gościa. To bardzo miło z Twojej strony. Cała przyjemność po mojej stronie. Fantastycznie. Drodzy Państwo, jest z nami również Kamil Surdyk. Kamila Surdyka już żeśmy, drodzy Państwo, któregoś dnia widzieli w pewnym pięknym miejscu, które nazywa się Wisła i z Kamilem żeśmy się spotkali. Cześć Kamil, witaj w NT Live. Chyba nie słyszymy Kamila. Kamil, spróbujmy włączyć mikrofon. Miło Cię widzieć, Jacku, po raz kolejny w tym roku. Miło Cię widzieć, słyszeć. Miło mi Was widzieć i cieszę się, że mogę gościć tutaj na antenie NT Live. Fajnie, cieszę się, że z nami jesteś, cieszę się, że dzisiaj jesteś i trochę z ramienia jednej instytucji, ale też masz sporo do powiedzenia z punktu widzenia medycyny ratunkowej czy ratownictwa i bezpieczeństwa z ramienia jakby innej instytucji, w której byłeś niedawno, tak więc super, że jesteś. Jest z nami dzisiaj jeszcze jedna osoba, jest z nami Karol Wojtczak, któremu kłaniam się nisko. Dobry wieczór, Karol, cieszę się, że jesteś z nami, witaj w NT Live. Dobry wieczór Państwu, dziękuję za zaproszenie, miło Państwa widzieć, dziękuję bardzo. Wspaniale. Drodzy goście, ci, którzy odważyli się dzisiaj być z nami, to jest fantastyczne. Ja wiem, że wychodzenie ze strefy komfortu nie należy do najłatwiejszych, ale rzeczywiście warto to czasami zrobić. Jest z nami pani Agnieszka Bok, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dobry wieczór wszystkim, dużo zdrowia i sił, wytrwałości w nowym roku. Cieszę się, że pani Agnieszka jest z nami. Jest również z nami pan Tomasz Wyciszkiewicz. Tomasz, witaj z pracy, Legnica, pozdrawiam wszystkich, zaraz wracamy z wyjazdu i też już będzie z nami, jest z nami również stała widzka, stała słuchaczka pani Małgorzata Kuczyńska, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę dużo zdrowia pani Małgorzato, bo z tego co wiem, co się dowiedziałem dzisiaj, trochę zdrowie ostatnio niekoniecznie. I Izabela Kłys, pani Izabela Kłys-Bartoszewska,
Górna Łazienka Edwardów, NT Live, kłaniamy się nisko, dziękujemy za Pani dzisiejszą obecność. Jest z nami Pan Michał Brykalski, pozdrawiam wszystkich z Gdyni, wspaniale się cieszę niezmiernie, że jesteście, drodzy Państwo, dzisiaj z nami. Jest Pani Małgosia Szymborska. Małgosiu, witam Ciebie bardzo ciepło, najlepszego w nowym roku. Cieszę się bardzo, że jesteś dzisiaj z nami. Jest też z nami Bartek Świątek. Bartek pozdrawia z Katowic, z samochodu. Pisze na czerwonym, to bardzo dobrze, że piszesz na czerwonym, a nie na zielonym, bo to różnie może być, żeby się nie okazało potem, że jakieś mandacisko będzie. Techniczne pytanie, czy tylko mi nie pokazuje transmisji live na Facebooku? Nie wiem, drodzy Państwo, sprawdźmy to. Wydaje mi się, że jesteśmy i na Facebooku, i na YouTube. Jeżeli coś się stało, takiego, że nas tam nie ma, to przejdźcie po prostu na YouTube i myślę, że powinno być OK. No ale dobrze, zacznijmy od naszej najpiękniejszej części towarzystwa. Mirelo, ty jesteś z nami bardzo często, nie pamiętam dokładnie daty, to był chyba wrzesień, to był może jakiś sierpień na pewno, nie, bo to była pauza, ale w 2 zdaniach. Powiedz skąd dzisiaj do nas piszesz, gdzie nas dzisiaj ugościłaś, no i czym się zajmujesz na co dzień, bo to jest też bardzo ważne. Witam Was ze swojego domu w Krakowie, także to jest najczęstsze miejsce, gdzie spotykam się, czy gdzie obserwuję Wasz program i gdzie słucham tych wszystkich wspaniałych wywiadów, także Kraków to jest moje miejsce. Zajmuję się na co dzień pracą na uczelni, pracuję na Politechnice Krakowskiej, ale sercem gdzieś tam blisko jestem ratownictwa. Moja cała przygoda z ratownictwem zaczęła się od kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i jak skończyłam ten kurs, tak wsiąknęłam na dobre. Zaczęło się od tego właśnie, jak zrobić dobre ABC, jak udzielić pierwszej pomocy, BLS, a potem już poszło lawinowo. No i uznałam, że to jest wspaniała rzecz, pomagać, umieć pomóc, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą medycynę przedszpitalną, wiedzieć, co zrobić, bo tak naprawdę właśnie te osoby, które są na miejscu zdarzenia, mają szansę dać możliwość przetrwania, przeżycia, zanim dotrze ta specjalistyczna pomoc medyczna i tak, i potem poczułam, że chcę jak więcej. No i tym sposobem, trochę też za Twoją namową i za tutaj dobrą radą, trafiłam na studia z pielęgniarstwa i tym sposobem jestem już na 2. roku. Za to bardzo dziękuję. Trzymamy kciuki za... Tak, prywatnie jeszcze jestem strażakiem ochotnikiem, udzielam się też właśnie w grupie poszukiwawczo-ratowniczej w ramach Ochotniczej Straży Pożarnej z Myślenic. Jeżeli ktoś tam od nas jest, to bardzo serdecznie pozdrawiam, bo naprawdę wspaniała ekipa też ludzi, którzy mają wielkie serca i chęć do pomagania. Niesamowite jest to, drodzy Państwo, zobaczcie, osoba, która jeszcze tak niedawno nie była w świecie stricte takim medycznym, bo tak jak powiedziała Mirela przed momentem, kolejny rok studiów, ale z jakim już dorobkiem, z jakim dorobkiem KPP, jako strażaczka, jako ratowniczka, jako osoba mocno zaangażowana. Mirelo, bardzo Tobie dziękuję za taką otwartość, za ten Twój piękny umysł, który otwierasz bardzo często i pokazujesz nam, że nie ma nudy, trzeba do przodu, trzeba realizować nowe rzeczy, nowe pasje, bo tutaj wspinaczka, zjazdy, liny, nurkowanie, tutaj poszukiwania, tutaj projekty z dronami, niesamowite, chapeau bas, dziękuję Tobie za to. A dziękuję również. Faktycznie był też taki pomysł u nas i staramy się go wdrażać. Wykorzystanie dronów, słuchajcie, do dostawy automatycznych defibrylatorów zewnętrznych i apteczek. Także tak, działamy i w tym zakresie gdzieś tam w straży. Dzięki. Wspaniale, wspaniale. Dobrze, to teraz poprosimy Kamila, żeby z tej swojej strefy komfortu wyszedł i żeby nam troszeczkę opowiedział o sobie w kilku zdaniach. Skąd się wziąłeś, dlaczego bezpieczeństwo i ratownictwo i medycyna stanów nagłych w Twoim życiu? No to czas start. To tak, no ja dzisiaj tutaj nadaję z Gliwic, z mieszkanka, w którym właśnie mieszkam. Jestem tutaj, Karolina Giełczanka, nie daje się namówić, natomiast ja, jeżeli chodzi o moją sytuację związaną z tym, skąd się wzięło ratownictwo, to ratownictwo wzięło się ode mnie z GoPro.
trafiłem do GoPro jakiś czas temu. Jakiś czas temu to jest takie moje lekkie nadużycie, bo to było dość dawno. Natomiast góry to był taki pierwszy moment, gdzie miałem styczność z taką pierwszą pomocą, bo wiadomo, działając w tych terenach eksponowanych zdarza się, że są różne nieplanowane sytuacje i tak gdzieś to się potoczyło, że z biegiem czasu po prostu trafiłem do GoPro, byłem ratownikiem zawodowym przez parę dobrych lat i tak to się potoczyło. Fantastycznie. A ty też musisz zdradzić jedną taką rzecz, bo też jesteś w trakcie kształcenia, w trakcie edukacji, zgadza się? Ja się uczę cały czas, Jacku, ale tak. Teraz jestem w trakcie poszerzania troszeczkę tej swojej wiedzy ratowniczej, bo jestem na studiach z ratownictwa medycznego, bo pracując w GoPrze pracowałem na zasadach KPP i gdzieś tak postanowiłem poszerzyć tą swoją wiedzę, aby móc bardziej profesjonalnie i mieć więcej uprawnień, aby tej pomocy udzielać. Okej, a powiedz, co studujesz, gdzie studujesz i na którym roku jesteś? No to ja studiuję ratownictwo, tak jak tutaj może gdzieś mi umknęło, ale pomyślałem o tym. Jestem na 2. roku, tak, teraz już niedługo sesja, także tutaj będzie ciężko, bo praca, sesja, także... Trzymamy kciuki, żeby wszystkie udało się egzaminy zaliczyć w zerowym terminie, żeby broń Boże tam żadnych kampanii wrześniowych nie było, czego Tobie bardzo serdecznie życzę. I szybko biegniemy na pięknym czerwonym tle. Jest z nami dzisiaj Łukasz Derkacz. Tak jak wspomniałem na początku, jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób, która bardzo często komentuje, bardzo często jest i się bardzo mocno angażuje w to, żeby te teksty, czy te treści, które pokazujemy, drodzy Państwo, na antenie, no trafiały dalej. I dziękuję Tobie też za komentarze i za aktywność. I scena należy do Ciebie. Przedstaw się, opowiedz kilka zdań o sobie i na początek może powiedz, gdzie nas dzisiaj ugościłeś i skąd nas dzisiaj przywitałeś. No tak, ja nazywam się Łukasz Derkacz, z zawodu jestem ratownikiem medycznym, instruktorem, pośrednio jakimś tam małym wykładowcą. Nadaję teraz z Podnysy, taka miejscowość Frączków, 6 km. Pracuję jako ratownik medyczny w zespołach wyjazdowych w Nysie, w zespołach ratownictwa medycznego. Jestem również w Radzie Programowej do spraw kształcenia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. Roczny epizod pracy na Wyspach, więc wiem, jak ten system tam wygląda. W chwili obecnej studiuję zarządzanie i organizację w ochronie zdrowia na Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku. Jeżeli chodzi o ratownictwo, no to straż pożarna. Tutaj, tak jak moja poprzedniczka, również jestem strażakiem ochotnikiem. Jednostka wcielona w krajowy system ratowniczo-gaśniczy, natomiast KPP to taki trochę niedosyt swego czasu. Chciałem robić więcej i przede wszystkim musiała to być taka medycyna typowo zewnętrzna, nie wewnątrzszpitalna. Zawsze mnie ciekawiło, w jaki sposób opracowywać pewne techniki, które z reguły w szpitalu można wykorzystać w 100%, jak to teraz przenieść na dwuosobowy zespół, gdzie trzeba wykonać no, cały ALS czy ATLS. Stąd właśnie kierunek ratownictwo medyczne. To chyba tyle o mnie. Bardzo dziękuję. Dziękuję za to podzielenie się też swoim doświadczeniem i też gratuluję Tobie, że cały czas do przodu, bo i kolejne studia, za chwilkę pewnie kolejne, ten mega rozwój jest bardzo potrzebny do tego, żeby nie stać w miejscu. Można dać sobie czasami przestrzeń do tego, żeby odpocząć i złapać oddech naturalnie, ale jak już tylko człowiek za długo w jednym miejscu stoi, to trochę tak te pięty jakoś tam coś tam swędzi, coś tam drapie i bardzo Tobie dziękuję, że jesteś aktywny i przez to, że teraz o tym powiedziałeś, no to mam nadzieję, że wszystkie te osoby, które potrzebują dodatkowej noworocznej motywacji do tego, żeby ponownie wrócić do szkolnej ławki i czują się bardzo dobrze zmotywowane w tym momencie. Tak więc szacunek za to i witam kolejną osobę, jest z nami Karol Wojtczak, który też jest bardzo często pośród widzów i słuchaczy NT-Live. Drogi Karolu, jestem Tobie za to bardzo wdzięczny. To jest niesamowicie wielka frajda widzieć Was teraz tutaj na żywo, kiedy możemy spojrzeć sobie prawie w oczy i się z Wami przywitać. Karol, gdzie nas dzisiaj przywitałeś, skąd do nas mówisz? No i dlaczego ratownictwo, medycyna ratunkowa, medycyna stanów nagłych znalazła się w Twoim życiu i co robisz? Powiem tak, dobry wieczór jeszcze raz. Stres jest inny, Jacku, z drugiej strony, chociaż jestem wykładowcą i też mam jakieś tam konferencje ze sobą,
ale rzeczywiście w każdym razie jestem ratownikiem medycznym od 2004 roku. Dlaczego ratownictwo? Myślę, że troszeczkę po kłosie mamy pielęgniarki, więc ukończyłem medyczne studium zawodowe, później licencjat, magisterka, 3 rodzaje różnych studiów podyplomowych, więc też menadżer w ochronie zdrowia. Natomiast codziennie koordynuję pracę stacji ratownictwa medycznego w Wojewódzkim Szpitalu w Toruniu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Torunia, pracuję też w Grudziądzu w zespołach wyjazdowych, więc jakiś obraz nie tylko zza biurka, ale również ratownika medycznego, który jest doświadczonym, tak jak przedmówca, również jestem wykładowcą, bo to też jest mój mały konik. No i tak to wygląda. Nadmienię tylko, że pozdrawiamy Michała Czerwińskiego, który zaraził mnie medycyną taktyczną, ratunkową w 2013-2014 roku. Także Michał, jak słuchasz, to pozdrawiam. I to tyle o mnie. No mamy nadzieję, że Michał jest dzisiaj z nami, bo Michał dla wielu osób jest takim też naprawdę świetnym przykładem do naśladowania przez rozwój, bo pamiętamy i ratownik medyczny, i twórca pierwszego podręcznika TC3, procedur medycyny pola walki, które w Polsce się pojawiło już wiele lat temu. Nie tak dawno miałem okazję spotkać się z Michałem, gdzie wręczył mi ten niesamowicie piękny prezent, właśnie taki egzemplarz, za co jestem Michałowi bardzo wdzięczny i bardzo dobrze, że, drogi Karolu, przytaczasz teraz taką osobę jak Michał i wiele innych, bo otaczajmy się takimi dobrymi wzorcami. To chyba nie jest tak, że w obecnych czasach brakuje nam wzorców do tego, żeby się rozwijać. Myślę, że zależy dużo od nas, ale jeżeli mamy takie postaci, jak w tym momencie powiedziałeś odnośnie Michała, czy inne osoby, to bardzo dobrze. Trzymajmy się tych dobrych wzorców i powielajmy je, na przykład własną postawą. Drodzy Państwo, dzisiaj chciałbym z Wami dotknąć takich dwóch przestrzeni. Co Waszą uwagę przykuło w 2023 roku, co mocno związane jest z bezpieczeństwem przez medycynę stanów nagłych, tymi obszarami, gdzie Nordic Triget jest obecne. To zacznijmy od tego, a później porozmawiamy sobie o tym wszystkim, co w Waszej ocenie powinno znaleźć się w przestrzeni ratowniczej w 2024 roku. Więc pozwolisz, Jagodo, że zacznę, Mirelo, przepraszam, że zacznę od Ciebie. Jakbyś mogła podzielić się jakimś jednym, dwoma doświadczeniami z 2023 roku, które w Twojej ocenie zasługują na to, żeby o tym powiedzieć, bo może kontynuacja będzie w tym roku, albo może coś innego, co chciałabyś przekazać światu. Jeżeli chodzi o takie wydarzenia, które miały miejsce w 2023 i mam nadzieję, że będą kontynuowane w 2024, to zdecydowanie spotkanie bardzo na żywo NT Live w Krakowie. Okay. Tak, to było wspaniałe doświadczenie. Bardzo fajnie było spotkać te osoby, które tworzą razem z Tobą tą przestrzeń właśnie do dzielenia się doświadczeniami, do dzielenia się wiedzą i pozwalają nam też się rozwijać, nam słuchaczom, widzom, pozwalają też dotknąć tych rzeczy, które no, są wiedzą specjalistyczną w taki bardzo fajny, przystępny sposób, no bo jednak jeżeli jest to wieczorową porą w takiej atmosferze koleżeńskiej, miłej, sympatycznej, gdzie mogliśmy tak naprawdę wszyscy się spotkać, porozmawiać, myślę, że to było coś niesamowitego. Miałam okazję poznać tam wielu fantastycznych ludzi, których serdecznie pozdrawiam. Szczególnie Kasię Bielat, tak, którą dzięki też Tobie miałam okazję poznać. Kasię tutaj ściskam mocno, gorąco i mam nadzieję, że w przyszłym roku, w obecnym, już teraz obecnym, że w tym roku również wydarzy się takie NT Live bardzo na żywo. Może niekoniecznie Kraków, może gdzieś tutaj bliżej kolegów na Śląsku, czemu nie? Mam nadzieję jednak, że się to wydarzy. Także to jest jedna taka rzecz. Druga, która dla mnie była osobiście ważna, trochę ze względu właśnie na działania w straży, które mamy w poszukiwawczo-ratownicze, to było spotkanie dotyczące hipotermii. Tak, ono niedawno było tutaj z panem profesorem Darochą i ono było dla mnie takim dość ważnym impulsem do tego, żeby też u siebie w straży przygotować na ten rok pomysł na szkolenie dla swoich druhów, dla swojej ekipy, które też będzie pozwalało im lepiej udzielać tej pomocy właśnie w warunkach, które no, sprzyjają hipotermii. Nie ukrywajmy, zima jest takim momentem, gdzie tych poszukiwań jest dość sporo i do zagrożenia dla tych pacjentów jest duże, więc tak, samo pojawienie się tego sprzętu, o którym mówił pan profesor, też dało dla nas taki impuls do tego, by pisać
pisać projekty, by doposażać naszą jednostkę w sprzęt, który będzie dla tych pacjentów taki szczególnie pomocny, no bo o tej hipotermii to się tak dopiero chyba mam wrażenie zaczyna mówić, także to są takie dwa tematy, które gdzieś tam dla mnie były mocno rezonujące. Bardzo Mirelo, dziękuję za podzielenie się tym doświadczeniem, ale drodzy Państwo, wydaje mi się, że jest z nami jeszcze jedna osoba, pani Paulina Szarzyńska, dobrze mówię pani Paulino, bo pani Paulina się tutaj schowała i pani Pauliny nie widać było, no ale jest. Czy ja już mogę panią dodać do ekranu? Proszę kiwnąć głową. Słuchajcie, no ja panią Paulinę też dopiero teraz widzę. Pani Paulino, dobry wieczór. Jest mi niezmiernie miło, że dołączyła pani do nas, do gości NT Live. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór wszystkim. Bardzo się cieszę, że mogłam do was dołączyć. Pani Paulino, wydaje mi się, że my się znamy od tej strony, że pani też z nami bywa dosyć regularnie, prawda? Tak, zgadza się. Staram się aktywnie uczestniczyć, chociaż nie zawsze mi się to udaje ze względu na obowiązki zawodowe. Dziękuję bardzo. A proszę mi powiedzieć, gdzie nas pani dzisiaj ugościła, skąd do nas pani dzisiaj mówi? No i troszkę może więcej informacji, jakby pani udało się przekazać, czym się pani zajmuje na co dzień. Czy to jest bezpośrednio związane z tematyką, która nas interesuje, czy po prostu może nie? No to słuchamy. Dzisiaj akurat łączę się z domu, z Mogilan, blisko Myślenic, ale pracuję w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach, gdzie na zespołach wyjazdowych działam w Katowicach, Chorzowie i Świętochłowicach. Także pozdrawiam wszystkich, jeśli ktoś słucha z tych poszczególnych stacji. Doskonale. A czym się zajmuję? Tak, czym się zajmuję? Jestem ratownikiem medycznym po studium zawodowym, także działam, ale poszłam też w innym kierunku. Początkowo zaczęłam od pedagogiki, także jestem pedagogiem. Wcześniej uczyłam w szkole, natomiast poszłam troszkę też w innym kierunku. Jestem psychologiem od niedawna, interwentem kryzysowym, suicydologiem i ostatnio zaczęłam studia z psychoterapii. Pani Paulino, to ja pani dziękuję za tego kopa, bo naprawdę się trzeba wziąć do roboty. Ja tu myślałem, że 24 rok już wypełniłem mocno w kalendarzu zadaniami, ale nie dosięgam pani do pięt. Bardzo pani za to dziękuję. Dziękuję za podzielenie się takimi pięknymi doświadczeniami i dziękuję za taką super motywację. Nie chcę pytać, skąd ma pani na to wszystko bierze czas, ale to naprawdę brzmi imponująco. Dziękuję. Czas jest ograniczony, ale motywacja jest do działania, także polecam wszystkim zasadę małych kroków i byle do przodu. Doskonale. Pani Paulino, zaraz do pani powrócę z tym pytaniem, które mamy przygotowane dla pozostałych gości. Proszę przez moment ewentualnie zastanowić się, co takiego chciałaby pani wspomnieć, jeśli chodzi o 23 rok. To pozwolimy, tutaj Kamil był chyba jako kolejny. Drogi Kamilu, gdybyś był tak w stanie się odnieść do pewnych rzeczy, które są dla ciebie ważne. Informacja techniczna, drodzy państwo, otworzyłem teraz Facebook, jest audycja. Proszę odświeżyć stronę, może to pomoże. Nie wiem, droga Jagodo, czy możesz ewentualnie potwierdzić, czy u ciebie, bo ja ją widzę, ona się pojawia, mam ją w telefonie i jest u mnie w zakładkach. Tak, więc... u mnie też działa, odświeżałam już chyba na 2 urządzeniach, więc powinno działać. Dobrze, to dziękujemy bardzo. Kamil, to co w tym 23 roku się takiego wydarzyło, co z punktu widzenia twoich doświadczeń i twojej osoby ma znaczenie, jeśli chodzi o nasze tematy? No przede wszystkim poznanie ciebie, Jacku, na tym naszym spotkaniu. Dziękuję bardzo. Myślę, że to był taki duży zwrot tak naprawdę, bo gdyby nie to, to myślę, że niektóre rzeczy, które się gdzieś tam wydarzają w obecnej chwili, by się w ogóle nie wydarzyły. Ale poznanie ciebie zawdzięczam tak naprawdę zmianie pracy, bo zmiana pracy w ubiegłym roku była takim bardzo zwrotnym elementem, bo jak wspominałem, pracowałem wcześniej w innym miejscu, teraz Jacek gdzieś tam na początku mówił, że pracuje w firmie Lerdal Medical i zajmuje się sprzętem medycznym i centrami symulacji, jeżeli chodzi o podnoszenie i szkolenie tutaj studentów na uczelniach, czyli te wszystkie centra symulacji, które gdzieś tam na pewno każdy
każdy z Was widział, miał przyjemność pracy, to duża część tych centrów jest właśnie gdzieś tam wspierana z ramienia naszego tutaj Nerdal Medical Poland. Doskonale, bardzo, bardzo Ci za to dziękuję. Dzięki za miłe słowa i faktycznie, gdyby nie aktywność, drodzy Państwo, która rozpoczęła się w pandemii blisko 4 lata temu, to ja bym nie znał tych wszystkich osób, które są dzisiaj ze mną tutaj, tu na antenie, tych wszystkich, którzy piszą i mnóstwo osób, które podpisały się tutaj już na tym banerze. Jest mnóstwo pięknych osób, które poznałem przez to, że to Entelife jest. Tak więc ja ewidentnie potwierdzam, Kamil, dziękuję Tobie bardzo za to, że wspomniałeś to, bo jest to dla mnie bardzo miłe. No dobrze, a Łukasz Derkacz, na co, drogi Łukaszu, należy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o 23 rok? Więc tak obiektywnie 2 kwestie. Pierwsza to jest ustawa o zawodzie i samorządzie. Mam nadzieję, że komitet zawiąże samorząd na nasze 18 urodziny, mówię tutaj o ustawie z 2006 roku, więc na tą 18, czyli kiedy ten ratownik już będzie dojrzały, samodzielny, będzie miał swój samorząd. To jest bardzo ważna kwestia. I druga kwestia, o którą też dosyć mocno zabiegałem, bo tutaj tak jak wcześniejszy kolega wspomniał, że oprócz tego, że jest ratownikiem, wykładowcą, ma również jakąś taką funkcję zarządczą. Również jestem w tej chwili jakby na takiej funkcji zarządczej i cieszę się, że poruszyliśmy temat, przynajmniej tutaj w moim regionie, w województwie opolskim, wsparcia psychologicznego dla ratownika medycznego. Był to temat tabu, był to temat bardzo wstydliwy. Zrobiliśmy kilka programów, które były refundowane z różnych programów, środków, z bardzo dużą odpowiedzią. Jesteśmy już po 2. edycji. Bardzo dobry defusing, bardzo dobry debriefing i uważam, że to powinno być na stałe wdrożone do zawodu ratownika. Ja powiem szczerze, będąc młodym ratownikiem, nie odczuwałem takiej potrzeby, ale do tego trzeba dorosnąć. To są 2 takie ważne aspekty dla mnie jako ratownika medycznego, które w tym 2023 roku się wydarzyły. A powiedz mi, jak poruszyłeś ten wątek, bo odcinek na temat debriefingu był i pamiętam bardzo dużo Twoich komentarzy. Tam był Michał Soboń, tam był Alex Hepner z Grobcall. Dlaczego te elementy są jeszcze w tej naszej przestrzeni nie do końca zapielęgnowane? Na czym rzecz polega? To jest nasza taka polska mentalność, czy taka troszeczkę buńczuczność? Ja myślę, że to jest źle zbudowana etykieta zawodu. Tak okay. Uważam. To jest moje zdanie, tak ogólnikowo. Uważam, że po prostu ja przynajmniej mając taki przedmiot na studiach jak etykieta zawodu ratownika medycznego, czy mówiono o etykiecie strażaka, to mówiono, że on jest taki odważny, że w ogóle to nic mu nie jest i że on w zasadzie to jego dzień powszedni to jest patrzenie na ludzkie nieszczęście i jest w ogóle super i tak dalej. Jasne, w perspektywie widza tak, ale wewnętrznie uważam, że nie. Jesteśmy też tylko ludźmi. Dziękuję za podzielenie się tym doświadczeniem i stanowiskiem. To Karol, powiedz mi proszę Cię, to według Ciebie, do czego należy wrócić, jeśli chodzi o 23 rok, który no tak naprawdę kilkadziesiąt godzin temu się zakończył? Znaczy na pewno tak jak tutaj Łukasz wspomniał, jeżeli mogę, to jeżeli chodzi o komitet, to jest raz, ale samorząd, który się tworzy, no nie sposób o tym nie powiedzieć, ponieważ jestem w Krajowym Stowarzyszeniu Ratowników Medycznych i no, dążę do tego razem z koleżankami i kolegami, aby ten rozwój zawodowy ratowników był. Myślę, że te kilkanaście punktów spisanych na ostatnim spotkaniu, na konferencji, które złożyliśmy do ministerstwa, powolutku zaczną się spełniać. To jest raz, to tak ogólnopolsko, 2, lokalnie to cieszę się z takich małych rzeczy, ponieważ jestem autorem i tutaj dzięki też kolegom Kamil, Mariusz, Adam udało nam się zaimplementować taki projekt w Toruniu AED w szkole i w 29 szkołach podstawowych defibrylatory AED znalazły swoje miejsce. Na zewnątrz, na budynku wiszą i są zaimplementowane i tutaj wcześniej koleżanka chyba wspomniała o tej możliwości przenoszenia przez drony. Jak kiedyś rozmawialiśmy przy Urzędzie Marszałkowskim, w takim komitecie 7 czy 8 lat temu, to ludzie robili duże oczy, nie do wiary, obecnie teraz to się dzieje, ale to tak z takich większych ogólnopolsko to myślę, że no, samorząd i przede wszystkim
może właśnie etykieta tego zawodu, ale wiele do zmian i do pracy. A zauważmy, że do pracy, tak jak Tomek Wyciszkiewicz, wspomnę, skomentował miesiąc chyba, czy 2 tygodnie temu, już nie pamiętam, ile osób jest do pracy. Do pracy, jak ktoś ma napisać, usiąść, napisać pismo, posłużyć, jest dość mało, natomiast hejtować no, dużo, więc należy chyba razem szeregi zewrzeć i starać się, żeby ten zawód ratownika medycznego cały czas był prężnym, chociaż no, już jest pełnoletni. To faktycznie tak jest. Dziękuję, drogi Karolu. Drodzy Państwo, faktycznie dzieją się jakieś techniczne rzeczy, które uniemożliwiają nam pełny zasięg na Facebooku. Mam swoje podejrzenia. Przejdźmy, drodzy Państwo, w tym momencie na YouTube. Droga Jagodo, gdybyś była tak uprzejma napisać krótką informację na Facebooku, na poście, zarówno w wydarzeniu i zarówno na tym naszym głównym tej przestrzeni, że zapraszamy wszystkich Państwa na YouTube. Za te niedogodności oczywiście najserdeczniej Państwa przepraszam. Pan Jędrzej Smukowski napisał: brawo Karol za AED dla szkół, super pomysł, wspaniale, cieszę się bardzo, że zauważacie, drodzy Państwo, wartości, wielkie wartości w tym wszystkim, co mówią nasi goście dzisiaj. I Małgosia Szymborska napisała: Łukasz, jak dobrze, że o tym mówisz, dziękuję, wsparcie dla medyków jest według mnie kluczowe, tak więc jakby odnajdują się tutaj osoby w naszej przestrzeni, które potwierdzają te stawiane przez Ciebie wnioski czy elementy, do których chciałbyś wrócić. Pani Paulino, trudno powiedzieć jedna albo dwie takie kwestie, bo Pani portfolio, jak odczytaliśmy, jest bardzo szerokie i doświadczenie i zawodów ma Pani kilka, ale jakbyśmy się skupiali na tych kwestiach związanych z ratownictwem, z medycyną stanów nagłych i bezpieczeństwem, to jakie według Pani wątki są najważniejsze, jeśli chodzi o 23 rok? Znaczy, ja z Wami jestem od niedawna, także nie śledziłam Was wcześniej, było mi ciężko Was znaleźć. W każdym razie, jeśli chodzi o 2023 rok, trafiłam dokładnie na medycynę przedszpitalną, co było dla mnie ważne. Myślę, że wsparcie dla ratowników też być może związane z moim wykształceniem, takie wsparcie psychologiczne, wsparcie w trudnych sytuacjach z kryzysem, gdzie no, tego brakuje. A to, że Pani podjęła ten trud kształcenia w tych kierunkach, o których teraz Pani mówi, jest efektem tego, że no właśnie, zauważyła Pani, że są pewne luki, czy należy coś zrobić, czy to są kwestie tylko i wyłącznie Pani zainteresowań, czy to może było jakimś takim sprawczym mechanizmem, jak to można byłoby odczytać? To znaczy na pewno gdzieś tam z własnych doświadczeń życiowych na pewno podjęłam taką drogę, a nie inną, ale widzę braki w ratownictwie i chciałabym coś przenieść, wnieść, żeby nam się lepiej pracowało, żebyśmy mogli współpracować i żebyśmy nie nosili ze sobą traum przy różnych działaniach. Bardzo Pani dziękuję za to doświadczenie i za to zdanie. Pojawiają się kolejne komentarze naszych gości, naszych widzów i słuchaczy, którzy po tamtej stronie gości Waszych, i kieruję je oczywiście również do Państwa. Kolejny taki komentarz: na studiach medycznych powinien być przedmiot zarządzanie stresem. Pani Małgorzato, Pani Patrycjo, Pani Paulino, Pani Marku, wszystkie te osoby, które są z nami dzisiaj, każdy z nas ten stres przechodzi z pracy, w pracy naszej, i jestem przekonany, że powinniśmy to robić i nie tylko na własną rękę, gdzieś szukając pomocy sobie, ale też systemowo powinno się to wszystko rozwijać. Pan Jędrzej jeszcze raz do nas napisał: w 2023 roku na plus podejście do tematu profilaktyki nowotworowej w PSP i OSP i utworzenie standardów postępowania dotyczących dekontaminacji strażaka, odzieży i sprzętu pożarniczego, które jest wykorzystywane. Tutaj z pewnością Łukasz, Mirela, jako strażacy KSRG, OSP, chyba potwierdzicie, że te dwa wątki są bardzo ważne.
Mirela? Tak, zgadzam się. Tutaj dbanie, chyba to się bardzo dobrze wpisuje w taką podstawową zasadę, którą głosimy wszemi wobec, że dobry ratownik to zdrowy i żywy ratownik. Więc jak najbardziej cieszę się, że wreszcie zaczęło być na to kładzony taki nacisk, że strażak jest od pomagania i to jest ważne, natomiast również od tego na to, że dobro tego strażaka jest bardzo ważne, a to są takie rzeczy, których nie widać, które dają efekt nie od razu, tylko dają efekt po latach pracy, więc potem my zostajemy z tym, kończymy pracę, kończymy naszą służbę po tam powiedzmy 10, 15, 20 latach i wracamy do rodzin, wracamy do takiego życia, gdzie już nie możemy w tym działać i zaczynają się problemy. Także tak, bardzo się cieszę, że w tym temacie również dbanie o nasze zdrowie, o nasze życie dzieje się coś pozytywnego i dobrego. Karol, 2 zdania do tego, co napisał pan Jędrzej i do tego, co powiedziała Mirela. Pozdrawiam Jędrzeja, gdzieś tam się spotkaliśmy wcześniej, niemniej jednak uważam, że warto pozyskiwać, implementować takie systemy właśnie i rozwiązania, tak jak są właśnie w Straży Pożarnej czy w innych służbach. Profilaktyka nowotworowa niezauważalna. U nas odchodzi gdzieś ten stan, dobrostan zdrowia na dalszy temat. Już tutaj nie wspomnę w ogóle o, tak jak pani Paulina powiedziała, o tej pomocy psychologicznej w swoich małych jednostkach, gdzieś tam ta pomoc psychologiczna też jest, ale ona w dalszym, w ogólnopolskim, wydaje mi się, wydaniu troszeczkę kuleje. Niemniej jak nowotwory i psychologia, to myślę, że to jest duży obszar do wykonania i do pracy. Tak jak tutaj Mirela wspomniała, dobry ratownik to oczywiście żywy ratownik, bo te dane i to, co pokazuje, to żegnamy się z kolegami, którzy mają 40, 50, 60 lat niestety. Łukasz Derkacz, bo ty też, dla ciebie OSP, KSRG to też bardzo bliskie sercu jest, więc słowem komentarza do tego wątku, bo jest w mojej ocenie bardzo ważny. Oczywiście to jest w ogóle jeden z najważniejszych aspektów zarządzania bezpieczeństwem, szczególnie w OSP, gdzie mamy ochotnika, który swój wolny czas poświęca na to, żeby służyć drugiemu człowiekowi. No to dlaczego o niego mamy nie zadbać? Jak najbardziej tutaj kwestie też pracy służby w zasadzie zawodowych strażaków. No nikt tych natężeń, prawda, pracy w otoczeniu niebezpiecznym no nie mierzy, uznaje się to za służbę, natomiast jak najbardziej, jeżeli my chcemy mieć dobrych ratowników, żywych ratowników, no to zadbajmy też o ich zdrowie i to właśnie długofalowe, to co powiedziała Mirella, że zazwyczaj ten problem zaczyna być zauważalny, kiedy strażak kończy służbę. Tak, czyli w momencie, kiedy schodzi z tego piedestału służby na emeryturę zasłużoną i nagle zamiast cieszyć się tym czasem, zaczyna chorować i to tak dosyć mocno poważnie. Cieszę się, że wprowadzono nowe nomeksy, które są jasne, te zabrudzenia widać. Problem był z tymi oczywiście ciemnymi i czarnymi. Natomiast zawsze jak się wchodziło gdziekolwiek do remizy przez szatnię, no to po prostu ten zapach sadzy był już wyczuwalny dosyć intensywnie. Nikt sobie z tego sprawy nie zdawał, że jest to nośnik choroby nowotworowej. No i cieszę się, że w końcu ktoś zaczął dbać o chłopaków ze Straży Pożarnej, czy to ochotniczej, czy to zawodowej. I ja uważam, że my jako ratownicy medyczni również powinniśmy mieć takie procedury wypracowane ze względu na to, że chociażby sama dezynfekcja karetki, czy działanie aseptyczne, antyseptyczne również niesie ryzyko zachorowalności na nowotwór. No to też nie jest pole, które jest zbadane, ale jak najbardziej w medycynie, czy to tej przedszpitalnej, czy wewnątrzszpitalnej, przepracowanie, stres przede wszystkim, złe odżywianie, złe nawyki, brak sportu, w ogóle brak czasu na wszystko, bo tutaj się stawia wymagania cały czas na rozwój, kształcenie, kursy, prawda, to jeszcze byśmy chcieli sobie zrobić jakąś podyplomówkę, w perspektywie czasu również odbije się na zdrowiu tego ratownika i uważam, że należałoby to zacząć badać, żeby aspekt zarządzania bezpieczeństwem właśnie pod tym kontekstem wdrożyć. No i tyle.
Doskonale. Słuchajcie, drodzy Państwo, mam dla Państwa dwie wiadomości, obydwie są bardzo dobre. O głos jeszcze poprosił w tych kwestiach Kamil Surdyk i za chwilkę już ten głos oddaję. A druga bardzo dobra wiadomość, że właśnie bez wypicia brudzia przeszedłem w kuluarach naszej rozmowy z Pauliną na ty. Tak więc Paulino, fajnie, cieszę się bardzo. W naszym prywatnym czacie dokonaliśmy procedury, przechodzimy na ty. Cześć, jestem Jacek. Kamil, prosiłeś jeszcze o wątek GoPro, ale w kontekście bezpieczeństwa, tego, o którym mówią teraz nasi przedmówcy? Właśnie tej pomocy psychologicznej, bo tak jak tutaj zauważyliście w waszych wypowiedziach, że ten temat mocno kuleje u nas we wszystkich grupach ratowniczych, ale też da się zauważyć, że coraz szerzej jest on zauważany. Tak jak tutaj fajnie zauważycie, że w wszystkich jednostkach OSP czy też i PSP to wsparcie psychologiczne się zaczyna pojawiać, to tak właśnie GoPr, który jest też dość starą instytucją, też w końcu zauważył ten problem, że on się pojawia, że takie wsparcie jest potrzebne i są fajne projekty, które gdzieś tam pozwalają ratownikom, którzy takiej pomocy potrzebują, żeby tą pomoc uzyskać. Też chciałem się pochwalić z ramienia innej instytucji, że też coś takiego mamy. No bo właśnie, bo i Lardan Medica Pola, no i GoPr jest dla Ciebie ważną instytucją nadal. Nie jesteś już ratownikiem zawodowym, nie pełnisz funkcji, ale obserwowałem Cię kilka dni temu tutaj w Norwegii, obserwowałem Twój sprzęt i to wszystko, zaangażowanie, te tematy, które poruszaliście i z Brzozą, i z Marzeną, i z Basią, i z naszym gospodarzem, no to rewelacyjnie. Tak więc bardzo dziękuję za Twój wielki wkład w budowanie wielowątkowego bezpieczeństwa również w tych obszarach. Jest z nami również pani Agnieszka i pani Agnieszka z granicy niemiecko-holenderskiej nas pozdrawia. Pani Agnieszko, za chwilkę odniesiemy się do tych kwestii, które pani nam przysłała na maila, ale zanim to zrobimy, to pozwólcie, drodzy Państwo, że wejdziemy tak bardzo szybko w ten wątek drugi, co w 2024 roku się powinno pojawić i oczywiście komentujcie, drodzy widzowie i słuchacze, przebieg naszej rozmowy, bo to jest ważne. A ta ostatnia część Q&A naszych widzów i słuchaczy w zadawaniu pytań do gości i plus to, co właśnie pani Agnieszka przygotowała, myślę, że będzie bardzo właściwe. Więc droga Mirelo, od Ciebie teraz zaczniemy. 24 rok już nam wybrzmiał, wszystkie szampany otwarte, imprezy zrobione, bóle głowy wyleczone. To z czym do tego 24 roku chciałabyś nam tutaj otworzyć przestrzeń, zwrócić uwagę, może nas wyedukować albo podpowiedzieć na przykład coś ciekawego, żebyśmy zrobili Vente Live. To co to takiego by było? Znaczy, ja tutaj podpisuję się pod tym, co Łukasz wcześniej wspominał odnośnie tego, jak powinien rozwijać się zawód ratownika medycznego i żebyście mieli możliwość też właśnie podnoszenia swoich kwalifikacji więcej niż tylko po tych studiach pierwszego stopnia. Za to trzymam mocno kciuki. Jaką rzecz chciałabym zobaczyć w Vente Live? Dla mnie niesamowitą wartością było to, jak były prezentowane różne publikacje, książki. Książka Jakuba Sieczki, książka związana z drożnością dróg oddechowych. To było coś, co mnie pozwalało się rozwijać. Ja sama też rozmawialiśmy wcześniej o książkach. Sama też gdzieś tam dostałam w ramach nauki na studia fantastyczną książkę dotyczącą ostrych stopni zagrożenia życia w obrażeniach ciała i mam nadzieję, i to jest taki mój apel, moja gorąca prośba do Was, do całego zespołu Vente Live, idźcie w tym kierunku. Zwracanie uwagi na dobre pozycje, wartościowe pozycje literatury, które są napisane językiem prostym, które nie są tylko i wyłącznie dla medyków, które są również dla tych osób, które chcą nawet udzielać tej pierwszej pomocy na tych podstawowym poziomie. To takie publikacje napisane właśnie przystępnym językiem warte są pokazania, warte są szerzenia, rozprzestrzeniania w tej przestrzeni tutaj nie tylko medycznej, ale właśnie niemedycznej, no bo pomagają nam się rozwijać, pomagają nam się kształcić, a tu widzę, że całe towarzystwo obecne jakby czuje taką potrzebę, może nie jesteśmy już najmłodsi, a jednak dalej czujemy, że to uczenie się przez całe życie, czyli ten long life learning jest bardzo ważny, jest podstawą do tego, żeby dobrze działać i żeby móc pomagać lepiej innym.
Doskonale. Kolejny komentarz, kolejna słuszna uwaga, że ta książka jest w planach do kupienia. Może się okaże, że przez przypadek zadzwonimy do autorów tej książki, może przez przypadek się okaże, że oni będą w Entelive. Tutaj w kuluarach słyszałem, że co niektórzy się znają gdzieś tam z tymi autorami, to może przez przypadek, tak w ogóle niewinnie uda się zaprosić autorów do naszego programu, co byłoby dla nas również wielkim wyzwaniem, bo spotykanie ciekawych, miłych, elokwentnych, wartościowych gości to jest fantastyczna rzecz, a wy jesteście dzisiaj dowodem na to, że tak właśnie jest. No ja ją dostałam w prezencie, przepraszam, że się wtrącę, ja ją dostałam w prezencie, więc tutaj mogę ewentualnie tak podpowiedzieć, że można wpisać na listę życzeń i na przykład zamiast planować kupić, liczyć na to, że się dostanie. Także to jest naprawdę świetna rzecz jako prezent. Fajnie. Kamil, powiedz mi, a ty jak na 24 rok, jak tak patrzysz z takiego pewnego już pułapu, czy to zawodowego, czy studenckiego, czy swoich doświadczeń, które masz z tak zwanego poprzedniego życia, to na co ty byś chciał zwrócić naszą uwagę, jeśli chodzi o ten 24 rok? Co ja bym chciał, Jacku, ja bym bardzo chciał, żeby udał nam się ten projekt, który gdzieś tam sobie zaplanowaliśmy z Goprem, aby udało się przedstawić wszystkie 7 grup Goprów w twoim programie. Mam nadzieję, że gdzieś tam ten projekt w końcu ruszy, uda nam się to dopiąć na ostatni guzik, aby to zaprezentować tak, żeby przybliżyć wszystkim twoim widzom i słuchaczom każdą z grup z osobna, tak żeby poznali ich specyfikę. Myślę, że to będzie duży krok do przodu dla każdego, natomiast tak prywatnie to ciężko mi powiedzieć, bo ja to tak podchodzę do tego wszystkiego tak bardzo carpe diem. Zobaczymy, co będzie. Nie planuję niczego wielkiego, powolutku liczę na to, że to, co mam zaplanowane, czyli te małe swoje takie plany się uda zrealizować. Dobrze, dziękuję tobie bardzo. Mam nadzieję, że się uda. Jak pamiętasz mój pomysł z zwróceniem się do ciebie z tą prośbą, żebyś to tak poniósł dalej przez tych wszystkich swoich byłych przełożonych i w tej strukturze, która liczy wielu wspaniałych ratowników właśnie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, trafiło na taką przestrzeń, żebyśmy mogli się spotkać i przedstawić właśnie te obszary działania. Karol, a ty bazując na twoim doświadczeniu, oczekiwaniach, marzeniach, planach albo takiego must have, to na co koniecznie chciałbyś zwrócić uwagę naszą, jeśli chodzi o 24 rok? Myślę, że przede wszystkim na wdrożenie standardów medycznych, które gdzieś myślę, że się w końcu narysują, ale jak stworzymy tak naprawdę cały samorząd i wszystkie te elementy związane z ustawą, to jest raz, to tak ogólnopolsko. 2, lokalnie i też ogólnopolsko chciałbym Państwa zaprosić na pierwsze zawody regionalne Pomorza i Kujaw w ratownictwie medycznym, bo tutaj była biała plama. Nie było takich zawodów w ratownictwie medycznym nigdy. To jest troszeczkę takie moje dziecko, powiedzmy trzecie, za którym chodziłem od 9 lat, bo zaczynałem w ogóle od zawodów w ratownictwie medycznym w 2010 roku na Mistrzostwach Europy w Olsztynie. Dlatego chciałbym zarazić szczególnie tych, którzy startują i zaprosić serdecznie do Torunia, do jednej ze stolic, jak i Bydgoszcz, do stolicy Kujawsko-Pomorskiego. Ogólnopolsko, tak jak mówię, musimy zawrzeć szyki i tworzyć ten samorząd, nie obrażać się jeden na drugiego, tylko działać w tym kierunku. Tutaj rozwój tych standardów, myślę, że razem pójdzie z samorządem, chociaż są różne oczywiście głosy, bo tam, gdzie standardy, tak jak tutaj Mirela wspomniała, jeżeli chodzi o książki, lektury i badania naukowe, to też wymogi, tak? Jak wymogi, to kursy. Zaraz jest pytanie, kto ma za to zapłacić, przecież nie ja ze swojej kieszeni. Więc oczywiście temat rzeka, niemniej jednak samorząd, a 2 i działanie w tym samorządzie, a 2 to zawody w ratownictwie medycznym w Toruniu w czerwcu. Zapraszam. Będziemy informować na bieżąco. Mamy nadzieję, że już niebawem pojawi się i taka informacja konkretna, techniczna, jak organizatorzy wymyślili sobie przebieg tych zawodów. Trzymamy kciuki, wielkie brawa już przede wszystkim za to, że wam się chce i uważacie, że słowo nie da się i nie można, to jest absolutnie passé i należy je wyrzucić, a szczególnie jeśli chodzi o rozwój naszego zawodu. Łukasz Derkacz, a ty
no znowu wielowątkowa postać, bardzo mocno szeroko patrzysz na system, bo tu i zarządzanie w ochronie zdrowia, i ratownik, i KSRG. Na co zwrócisz uwagę naszą w 2024 roku? To tak, jeżeli ja mógłbym tylko jakiś mały komentarz do mojego przedmówcy. Standaryzacja, standardy tak, tylko nie chciałbym, żeby one były na tyle sztywne, żeby zaczęły wypierać tą sztukę medyczną. Ja to nawet kiedyś chyba na ostatnim spotkaniu, kiedy była konferencja, bodajże w Wiśle albo Szczyrku, już nie pamiętam, i był pan Kacper chyba z Wrocławia. Zadałem to pytanie, czy sztywne standardy nie wyprą właśnie tej sztuki medycznej, bo ja to przeżyłem, te sztywne standardy, pracując w Wielkiej Brytanii, gdzie całkowicie wyłącza się myślenie, pacjent ma duszność, podaje się mu salbutamol i ten salbutamol za 15 minut zabija nam pacjenta, czy na przykład działanie off-label. Ja powiem z autopsji przykład kolegów, z którymi miałem przyjemność pracować na ostatnim dyżurze, mieli pacjenta, który był nieprzytomny i musieli go zaintubować, pomimo tego, że miał własny oddech, podając mu midanium. No pacjent żyje i teraz zadziałali niezgodnie z tym, o czym mówi ustawa. Karać ich mamy za to, że uratowali człowiekowi życie? Oczywiście, że nie. Więc standardy tak, ale nie takie, które są sztywne i w ogóle ratownik medyczny już nie ma myśleć, nie ma korzystać z tego, co mówi ustawa, najlepszej wiedzy medycznej. To tak, jeżeli już moja koncepcja na to. Jeżeli chodzi o kwestie takie typowo rozwojowe, to jak najbardziej, mówiąc tak po staremu, dwójka, czyli magister, ale nie chciałbym, żeby to był magister, tylko 3 literki przed imieniem i nazwiskiem, ratownik medyczny, magister i tak dalej, tylko chciałem, żeby ten magister coś nowego wnosił. I tutaj jakie mamy pole czym możemy to argumentować? Chociażby tym, że mamy coraz mniej karetek S, a pacjentów specjalistycznych nie ubywa. I teraz my będziemy zasłaniać się standardem i prawem, a będą nam umierać zgodnie z prawem pacjenci, tak? Bo wykorzystaliśmy swoje techniki, nie wykonaliśmy intubacji, bo pacjent był na szczątkowym oddechu. No, gdzieś tam powiedzmy doszło do jakiejś regurgitacji, prawda? Pacjent zmarł, bo mogliśmy zrobić coś więcej, wiemy jak, przy lekarzu byśmy to na pewno wykonali, ale tego nie zrobiliśmy. Więc ten magister chciałbym, żeby podniósł jakiś poziom, wniósł jakąś nową jakość do ratownictwa. I druga rzecz, żeby on nie był obowiązkiem, bo tutaj jak czytamy poszczególne czy komentarze, czy wypowiedzi, jedni chcą podnosić kwalifikacje, drudzy nie chcą. Więc można zrobić taki pluralizm i oczywiście, jeżeli chcesz pracować w ratownictwie medycznym, robisz licencjat, nie ma sprawy, pracujesz, masz swój zakres kompetencji, nikt cię z tego nie rozlicza, ale jeżeli ty chcesz coś nowego, jak najbardziej idź na te studia magisterskie, idź, żeby one coś nowego wnosiły, bo za chwilę tych lekarzy z medycyny ratunkowej w zespołach wyjazdowych braknie i na przykład z autopsji lekarz w Nysie jest jedna karetka S, pracuje do godziny 15, a wszystkie święty i weekenda obstawia trzeci ratownik, który jest no, po konsultacji koordynatora i jakby szefa oddziału, kierownikiem zespołu, który ma swoje doświadczenie, ma nieposzlakowaną opinię i jak tam ktoś sprawdza jego karty, to się okazuje, że postępowanie jest słuszne i tak dalej, więc to jest aspekt drugi. Trzecia rzecz, jeżeli rozwijamy się medycznie, to również można troszeczkę zaciągnąć tutaj z zarządzania United Kingdom, czyli Wielkiej Brytanii. Tam na przykład oprócz tego, że mamy różne stopnie, u nas tego nie ma na przykład stopnia UCA, czyli Urgent Care Assistance, Emergency Care Assistance, EMT, czyli taki technik medyczny, paramedic, to można również prowadzić sposób stopniowania, wzorując się na straży na przykład pożarnej. To nie musi być czysto przepisana kwestia tam aspiranta i tych poszczególnych szczebli, to nie jest, uważam, potrzebne, ale jeżeli chodzi o koordynację na przykład zmiany, czyli mamy szefa zmiany, który odpowiada za to i za to, jak najbardziej tak. Druga rzecz, też to wspomniałem bodajże na konferencji w Szczyrku, czy to była Wisła, już nie pamiętam, że pojazd osobowy jeździ cały rok, motocykl tylko sezonowo i na przykład czy nie wprowadzić jednoosobowych zespołów ratownictwa medycznego właśnie chociażby po stopniach z magisterium ratownictwa medycznego, gdzie ten system rendezvous nie skupiałby się tylko na lekarzu systemu, ale na takim właśnie wykwalifikowanym ratowniku, który by miał no, troszeczkę wyższy zakres kompetencji,
ale tylko z tego tytułu, że chcę mieć ten wyższy zakres kompetencji. To jest druga rzecz. No i tego bym sobie życzył, prawda, w tym jakby systemie ratownictwa medycznego. No dzisiaj lekarze są przesuwani na SOR-y, no bo lepiej utrzymać SOR, gdzie ma się komplet lekarzy, niż zamknąć na tym SOR-ze jakiś gabinet, no a chociażby tego trzeciego ratownika wrzucić do karetki typu S, cokolwiek to znaczy, czy chociażby stworzyć jednostkę jednoosobową i to w Anglii się sprawdza, bo pracując na jednostce jednoosobowej utrzymuje się pacjenta przy życiu i czasem się czekało 3 godziny na przyjazd ambulansu, ale myśmy robili mu mały oddział w domu pacjenta i ten pacjent żył. No, myślę, że to też jest odpowiedź na to, dlaczego tam jest bardzo niski poziom zgonów w ratownictwie tym przedszpitalnym. Myślę, że w tą stronę należało iść, czyli w sposób zarządzania kadrą, jak również rozwój pod kątem medycznych czynności ratunkowych. No to jest moja koncepcja. Bardzo rzadko pozwalam sobie wtrącać na antenie swoje przemyślenia, bo to nie jest przedmiotem rozmów NT-Live, ale mogę tylko słowem komentarza do tego, co powiedział przed chwilą Łukasz, powiedzieć, że system, w którym ja pracuję, mamy system rendezvous, mamy paramedic single unit, mamy tak zwanych first responderów, w okresie letnim jeżdżą na motocyklu, w okresie zimowym przesiadają się na samochód, nawet jeżeli jest elektryczny, no to jest na tyle wyposażony, że spokojnie komfort i bateria wystarcza na całodzienną zmianę, więc to działa, funkcjonuje i chciałbym Państwu powiedzieć, że we wszystkich naszych 18 stacjach nie ma ani jednego lekarza, więc ten system funkcjonuje, działa i ma się, może nie idealnie, bo takiego nie ma i myślę, że tutaj Łukasz też powie jako specjalista w zarządzaniu, że takich systemów nie ma, ale przynajmniej zbliżamy się do czegoś, co może działać przynajmniej zgrabnie i efektywnie. Dobrze, Paulino, a jakie są Twoje przemyślenia, jeśli chodzi o 24 rok? Nie wiem, nie słyszymy się z Pauliną, czy tylko u mnie, czy tylko nie u mnie? Nie włączyłam mikrofonu. Okej, dziękuję bardzo, super, mamy to. Tak jak napisał Jędrzej Smokowski odnośnie pomocy na etapach szkolnych, pierwszej pomocy, nauki pierwszej pomocy, myślę, że jest to bardzo ważne, ponieważ czym skorupka za młodu, wiadomo, jeśli nasiąknie, przesiąknie. Teraz wiemy, że coraz więcej młodych ludzi potrafi skutecznie udzielać pierwszej pomocy. Jednak jest to za mało. Współcześnie ludzie nie radzą sobie ze zwykłymi problemami na zasadzie opatrywania ran, udzielania tej pierwszej pomocy, jednak można byłoby to pod tym względem w szkole usprawnić. Nie wiem, zamiast jakiegoś przedmiotu nauka o zdrowiu, o bezpieczeństwie, może na innych zasadach niż wychowanie do bezpieczeństwa. To są bardzo cenne uwagi, bo z Karolem albo z Łukaszem, chyba z Karolem dyskutowaliśmy przed chwilką, przed audycją, że nie, to dzisiaj rozmawiamy z Jakubem Nelą, przepraszam, dużo dzisiaj rozmów przeprowadziłem i w kontekście podstaw wróciliśmy do tych tematów bardzo basic. No nie ma dobrego ALS-u bez dobrego BLS-u, nie ma procedur zaawansowanych, skomplikowanych tych rzeczy bez tych podstaw, które czasami trochę wymykają nam się z naszych ratowniczych dłoni i czasami się chyba wstydzimy, że nie potrafimy podstaw, a wydaje mi się, że chyba nie jest wstydem czegoś nie potrafić, ale i też nie wstydem powinno być tym bardziej poprosić o pomoc, może kogoś, kto jest bardziej doświadczony, albo miał więcej doświadczenia z innymi takimi przypadkami, więc nie bójmy się też prosić o to, żeby tę pomoc uzyskać, ale też nie bójmy się tego, żebyśmy wracali trochę do podstawówki. Jest Jakub, potwierdza, to był dzisiaj wątek naszej rozmowy. Mam nadzieję, że tajemnicy tutaj zawodowej nie zdradziłem żadnej. Drodzy Państwo, zachęcam do komentowania przebiegu. Tutaj przed chwilą Paulina odniosła się do pana, jeżeli dobrze pamiętam, pana Jędrzeja i bardzo się cieszę, że to są te podstawy, o których jest mowa, doskonale. Ja szukam
bardzo szybko, tego co przysłała do nas dzisiaj pani Agnieszka. I za chwilkę się też do tego, pani Agnieszko, będziemy chcieli odnieść. I ja mam do was jeszcze, drodzy moi goście, pytanie. Trochę Łukasz już dzisiaj wtrącił ten wątek. Ja zadrżałem, że rozmowa pójdzie w tym kierunku, ale Bogu dzięki, po podaniu odpowiedniego środka prędkość uderzeń na minutę serca spadła. Co byście wy, jako ludzie, którzy mocno są związani z ratownictwem na różnym z etapów, to nie ma znaczenia, czy ktoś studiuje, czy ktoś jest bardziej, mniej, nie, jesteście. Co wy rekomendujecie w programie studiów magisterskich na przyszłość? Łukasz, wiem, już coś powiedziałeś, ale może jeszcze coś. Mirelo, co ty byś widziała w programie studiów magisterskich dla prehospitalu? Może z podwórka KSRG, może z podwórka twojego OSP, grupy poszukiwawczej? Co by to takiego mogłoby być? Wiesz co, ja myślę, że to, co powiedziała pani Paulina, że to takie, czy w ogóle zakres i co tutaj Karol też wspominał, to, co jest związane z tym naszym zdrowiem psychologicznym, nie tylko naszym jako ratowników, ale też pomagającym wspierać tego pacjenta, bo jednym z bardzo ważnych elementów udzielania pierwszej pomocy, oprócz tych wszystkich czynności medycznych, okołomedycznych czy z zakresu pierwszej pomocy, jest też wsparcie psychologiczne poszkodowanego, jego rodziny, czy w ogóle osób, które są na miejscu zdarzenia. O tym często się też zapomina, że ta rozmowa z pacjentem w trakcie jest dla niego czasami też równie ważna, może nie równie, ale bardzo ważna, jak ta pomoc medyczna. Chciałabym, żeby te przedmioty, z tym, co ja się spotkałam u siebie na uczelni, są przedmioty jak socjologia, ale brakowało mi przynajmniej tam na moich zajęciach, brakowało mi tego odniesienia takiego bezpośrednio do pracy z pacjentem i chciałabym, żeby nie była taka ogólna psychologia, która mówi o wszelkiego rodzaju teoriach, na prawo, na lewo, odmiany przez wszystkie przypadki. Nie. Chciałabym, żeby to było nauczenie medyków, osób, które mają z tym pacjentem pracować, jak wspierać skutecznie i jak też dbać o to, co Łukasz wspomniał, o nasze własne zdrowie psychiczne. Bardzo oprócz takich typowo merytorycznych, związanych z czynnościami ratunkowymi, no ale to już było i to, co też Łukasz mówił o zarządzaniu. Okej, super. Kamil, a ty co dorzuciłbyś do wora, który zwie się Master Degree w prehospitalu? No tak, ja tu ciężko mi powiedzieć coś w tym temacie, bo ja to gdzieś tam dopiero na tym licencjacie jestem, natomiast zdecydowanie zgodzę się tutaj z Marleną, tak? Mirelą, przepraszam, że to wsparcie psychologiczne pacjenta jest bardzo istotnym aspektem, tak naprawdę jest ono niezbędne tak naprawdę przede wszystkim z perspektywy tutaj jakiegoś dłuższego transportu, ale jeżeli chodzi o tą magisterkę, o której wspominał Jakub, to zdecydowanie zgadzam się, aby to wprowadzenie magisterki w ratownictwie medycznym było dla chętnych, żeby to było coś, co pozwoli podnieść kwalifikacje, pozwoli zwiększyć możliwości działania przy tym pacjencie, a nie było tak jak do tej pory zrobieniem tylko i wyłącznie tego dla tytułu, czyli dla magisterki przed nazwiskiem. Fajnie, dzięki za twoje zdanie, bo masz szeroki pogląd na inne kwestie i to, że jesteś na początku edukacji, zdobywania tytułu zawodowego, a później mam nadzieję dalej, to jedna rzecz, ale masz odniesienie do wielu innych kwestii. Karol, to może teraz ty powiedz mi, co ty byś do tego naszego programu kształcenia rekomendował, żeby się znalazło w programie kształcenia, jeśli chodzi o magisterkę z prehospitalu? Powiem to, czego jestem pewny tak naprawdę i to, co kuleje tam, gdzie pracuję. Większość skarg, które opisuję jako koordynujący i one gdzieś tam trafiają do pani czy pana dyrektora, to są skargi na ratowników medycznych, którzy nieprawidłowo komunikują się z pacjentem lub rodziną pacjenta. Czyli komunikacja z pacjentem lub rodziną, to myślę, że to na pewno, że tutaj jest dość duży obszar i rozmowa z pacjentem. Wiemy, że wszyscy mówią, że pacjenci są roszczeniowi, ale pamiętajmy, że my też za chwilę albo już jesteśmy, byliśmy i będziemy w cudzysłowie obsługiwani przez zespół ratownictwa medycznego, czy według NFZ-u będziemy klientami
tego ZRM-u. Także myślę, że komunikacja, że to jest na pewno tutaj pani Paulina się do tego odniesie, bo ma doświadczenie, ale z mojego doświadczenia to na pewno to. Komunikacja, rozmowa, nauka tego tematu to jest raz. I odniosę się jeszcze, chciałbym tutaj do Łukasza, jak mówimy o standardach, to chciałbym powiedzieć, że oczywiście nie zamykajmy się, ale bez pewnych elementów standardów nie stworzymy tak naprawdę mierników. I tutaj powiedziałeś o niskich parametrach umieralności, jeżeli chodzi o zgony. Zgodzę się. Uważam, że dobrze zarządzane pogotowia czy zespoły ratownictwa medycznego wyjazdowe takie pewne elementy wdrażają. Jestem po rozmowach między innymi w tamtym roku z dwoma pogotowiami, którzy gdzieś tam mierzą właśnie te elementy R96, R98 zgonów. My też badamy ten temat związany właśnie z czynnościami ratunkowymi. To też jest temat rzeka, ale myślę, że mierniki i standardy to ma się ku sobie, to jest raz. Wracając do tego przewodniego tematu, to komunikacja to myślę, że na pewno tutaj ratownicy medyczni, którzy nie tylko na tych studiach magisterskich, ale myślę, że już, bo ktoś może zechcieć zaprzestać nauczania czy nauki po tym licencjacie, myślę, że komunikacja to jest taki element nieodzowny i codzienny. Dziękuję. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to. Mirela tutaj jeszcze podesłała mi jeden wątek, który pojawił się pewnie w burzy mózgu, no bo też nie jesteśmy w stanie od razu wszystkiego wyłapać, ale Mirela zacytowała taki wątek, który był kiedyś poruszany na naszej antenie. Mirelo, możesz się do tego odnieść raz jeszcze, bardzo cię proszę. Tak, kiedyś opowiadałeś mi o procedurze PLIVO, czyli tych takich procedurach, które też chronią nas medyków w sytuacji zagrożenia. Tutaj były przywoływane te trudne zdarzenia z Norwegii, tak? Gdzie mamy active shooter, gdzie jest osoba, która jest niebezpieczna i to też się wpisuje znowu w taką podstawową zasadę ratownictwa. Sprawdź, czy jest bezpiecznie. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze, zanim zaczniesz udzielać pomocy, sprawdź, czy jest bezpiecznie. I chyba to myślę, że już na poziomie może licencjata fajnie jakby wchodziło, ale te procedury bezpieczeństwa może na poziomie magisterki też bym dodała, bo to ważna procedura i kiedyś jak o niej opowiadałeś, nie jest to proste działanie w czymś takim, zwłaszcza jeżeli na miejscu mamy więcej ludzi, więcej służb, więc może. Tutaj też Łukasz z pewnością się by do tego odniósł, bo pracował w NHS-ie i ma pogląd i rzeczywiście procedura PLIVO Active Shooter, o tym była audycja z Michałem Czerwińskim, może pani Jagoda znajdzie ten odcinek i wrzuci go w komentarzach, bo zachęcam państwa, bo tam żeśmy opowiadali o tym i faktycznie tak było, kiedy miałem okazję już teraz blisko 2 lata temu być w Krakowie i w te kilkanaście minut opowiedzieć, czym procedura PLIVO jest, to tak, ale faktycznie jest, że nie trzeba czekać do magisterskich studiów, żeby się wyedukować, bo chodzi o zasady bezpieczeństwa, ewentualnie, kiedy już zajmujemy inną rolę, czy mamy inną funkcję w tym zespole kryzysowym na miejscu pracującym, ten operative leader, ten insats leader, to są osoby już funkcyjne, ale dzięki za ten sygnał dopisujemy do listy życzeń na 24 rok. Cieszę się bardzo, że również Tomasz Wyciszkiewicz potwierdza, brawo Mirela, bezpieczeństwo, a w zasadzie postępowanie nasze zgodnie z bezpieczeństwem leży i fantastycznie, że drodzy państwo komentujecie. Tomasz napisał jeszcze jeden taki komentarz dotyczący faktu, że na studiach medycznych, na przykład w magisterce, brakuje wielu rzeczy. Nie ma nic o etyce albo w bardzo wąskim zakresie. I nie chodzi mi tylko o etykę w stosunku do pacjentów, ale o etykę między również ratownikami. Tomasz, bardzo serdecznie Tobie za to dziękuję, a Jakubowi dzięki również za Twój komentarz. Jesteśmy tylko ludźmi, dobry zespół może przynieść korzyści pacjentowi, indywidualne, samodzielne podejście nie zmieni całkowitego rokowania. Ten teamwork
drogi Jakubie, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, są z pewnością, jest ten aspekt bardzo ważny. Policja wchodzi na wizytę w składzie dwuosobowym i wychodzi w składzie dwuosobowym, a my, różnie to Tomaszu bywa, ale ty jesteś też przykładem na to osoby, które organizujesz wasze spotkania ratownicze, dbacie o te scenariusze, które tworzycie, edukujesz nas, tak więc szapoba, kłaniam się nisko i dziękuję tobie za tę pracę, jaką wykonujesz również w twoim środowisku. No dobrze, to teraz dla zmylenia tropu, Paulina, opowiedz, a co to byś chciała w 24, o magisterskich studiach, a za Łukaszem zamkniemy ten wątek i przejdziemy do tego, co przygotowała pani Agnieszka. Poprosimy o mikrofon. Może ja się też będę trzymać tych studiów magisterskich, o których mówiła pani Mirella. Brakuje rzeczywiście zasad komunikacji między nie tylko ratownikami, ale również między rodziną a ratownikami, co sama dostrzegam, będąc w różnych zespołach ratowniczych z różnymi osobami. Natomiast również odniosę się do komentarza pana Tomasza Wyciszkiewicza odnośnie etyki. My na studiach z psychologii mieliśmy etykę zawodu psychologa. Jeśli chodzi o ratownictwo, no brakuje tego, chociaż nie kończyłam studiów ratowniczych, tylko studium. Jednak no to jest podstawa. Myślę, że tak jak na kierunkach lekarskich jest psychologia, są ćwiczenia z psychologiem, komunikacja, tak samo również na studiach ratowniczych czy na studiach pielęgniarskich powinna być etyka i także komunikacja z pacjentem, przekazywanie trudnych rozmów, przekazywanie trudnych wiadomości rodzinie pacjenta, chociażby, że nasz pacjent nie żyje, a tego nas nie uczą. Bo mogłoby się nam wydawać, że to jest taka bardzo prosta czynność, powiedzieć komuś, rodzinie, że nagle jedno z najważniejszych żyć, które jeszcze przed chwilką było koło tej osoby, już zniknęło, już go nie ma. To są bardzo trudne rzeczy i myślę, że każdy z nas, który kiedykolwiek był w sytuacji, kiedy albo trzeba było odstąpić od medycznych czynności ratunkowych, albo w przebiegu ich okazało się, że nie mogliśmy pacjenta uratować, to myślę, że nie ma takiego kozaka, któremu by broda nie zadrżała. Dziękuję, Paulino, za ten komentarz i za ten wniosek, bo to jest na pewno bardzo ważne. Łukasz, a ty dopisz do tej listy życzeń jeszcze coś, bo już trochę wspomniałeś, ale z pewnością jeszcze w tej twojej ratowniczej głowie wiele rzeczy pulsuje. No chociażby jedną albo dwie rzeczy. Dobrze, więc tak, ja nie jestem za specjalizacjami, ale za specjalnościami. I to powiedział swego czasu prezes PTRM-u, pan Madowicz. Ja to podtrzymuję. Naszą specjalizacją jest medycyna ratunkowa, która jest wyniesiona poza szpital, czyli mamy warunki pracy dosyć mocno niekomfortowe i my się na to jako ratownicy godzimy. To jest pierwszy aspekt. Jakie specjalności? To, o czym mówiliśmy, prawda? TC Free, RTIF. W Anglii to był Ballistic Team, gdzie miałem z tyłu w plecaku chociażby hełm plus kamizelkę kewlarową i wiedziałem, na jakiej zasadzie ewentualnie akcja będzie się toczyć. Czyli przechodzi się takie specjalistyczne szkolenie i z policją nie wchodzi ich medyk, wchodzi medyk z pogotowia, który jest do tego odpowiednio przygotowany. Jak najbardziej w tą stronę, czyli specjalności. Wiem, że w ustawie o zawodzie jest coś o wojskowości, ja dokładnie za bardzo tematu nie znam, ale na pewno to też rozszerza wachlarz kompetencji ratownika medycznego. Co prawda jest on dedykowany tylko dla MON-u, ale dlaczego nie przenieść tego do naszego cywilnego ratowniczego świata? Więc specjalności jak najbardziej tak. A co do komunikacji miękkich, czyli umiejętności rozmowy z pacjentem, to już powinniśmy zacząć tego uczyć się na studiach licencjackich, bo my po studiach licencjackich zaczynamy pracę z pacjentem, w zasadzie już na studiach licencjackich. I teraz jeżeli my przyjeżdżamy do domu pacjenta, który oczekuje od nas pomocy, on widzi w nas to, co wspomniałem na początku, tak? Ta etykieta zawodu jest mocno już teraz zbudowana. No, na drugim miejscu, jeżeli chodzi o zawód zaufania publicznego, o 1/10 za strażą pożarną. I my zaczynamy być jacyś tam mało przyjemni.
nie buduje to dosyć dobrego zaufania. Uważam, że troszeczkę od nas powinno się wymagać takiej kultury, zrozumienia, tego, że system nie jest idealny, to też można wytłumaczyć pacjentowi, że my nie odpowiadamy za organizację tego systemu. My staramy się zrobić coś nowego, chociażby przez takie programy jak Ente-Live, żeby wpłynąć chociażby na osoby, które gdzieś tam tworzą proces legislacji, ustaw i tak dalej, przenosząc doświadczenia z naszego podwórka na właśnie kartkę papieru, co da nam jakąś podstawę prawną do poszczególnego działania. Jest to też stosunkowo młody zawód, my się nie oszukujmy, tak? Bo w zasadzie zawód trwa od tego roku. Kwestia systemu jest od 2006 roku, który wspomniał o ratowniku medycznym w Polsce, tak? W Polsce. Druga rzecz jest też taka, że jeżeli mogę tutaj tylko uświadamiać ludzi, bo bardzo na przykład nie podoba mi się słowo paramedyk, które jest źle tłumaczone, prawda? W Polsce słowo coś jest para jakieś tam, to jest takie na pół, ale nie do końca takie. No właśnie nie. Słowo paramedyk pochodzi z dwóch członów języka łacińskiego, paratus medicus, czyli medyk w gotowości. I tak należy tłumaczyć to sformułowanie i tyle. Więc jeżeli chodzi o umiejętności i takie kompetencje miękkie, czyli rozmowę z pacjentem, to najpierw go wysłuchajmy, usiądźmy, złapmy go za rękę i powiedzmy, dobrze, rozumiem, to teraz my. To jest moje zdanie. No. Bardzo dobrze, bardzo się cieszymy, że wybrzmiało ono na antenie Ente-Live. Padło ono z ust osoby, która zarówno doświadczona jest tymi kwestiami zawodowymi, ale również obserwujesz wielu gości, którzy przez te blisko 4 lata mieli okazję tutaj się znaleźć. Tak więc już pewnie swoje zdanie na temat naszej przestrzeni wyrobiłeś i bardzo Tobie dziękuję, że zwracasz uwagę, że przez tę platformę, którą udało nam się stworzyć, tworzymy też miejsce do dialogu, do tego, żebyśmy może w taki fajny, konstruktywny sposób mówili o rzeczach, które należy zmieniać, a nie mówić, że jak jest źle, bo ja zawsze odsuwam od nas, żebyśmy nie mówili w odcinku, jak to jest bardzo źle, bo każdy wie, gdzie jest coś źle, ale żebyśmy mówili, żeby to było dobre, jak to poprawić, jak to zmienić. Tak więc dziękuję Wam też dzisiaj za to, że mówicie o rzeczach, które idą w tym kierunku, a nie skupiamy się na tym, jak to znowu jest źle i znowu ten system to zawinił i znowu jak to trudno, że się nic nie da zrobić, ale widzę, że chyba podzielacie moje zdanie. Nic nie przeszkadza w tym systemie ratownikowi pozostać człowiekiem, to jest moje zdanie takie konkluzyjne, jeżeli chodzi o to wszystko. Wiesz co, mój nieżyjący już dziadek, który zawsze powtarzał, że wszystko, co robimy w naszym życiu, robimy dla innych. Jego słowa, jego zdanie, motto życiowe wykorzystujemy do przesyłania naszych treści. Zawsze mówił, że najpierw trzeba pamiętać, że się jest człowiekiem, a dopiero później, nie wiem, magistrem, majorem, kapitanem, inżynierem, czy co tam jeszcze ciekawego jest. Dobrze, Paulino, już widzę jeszcze jeden wątek, który chciałaś się odnieść. Dobrze, to bardzo Cię proszę, zabierz teraz głos. Dziękuję za tą informację. Słucham Ciebie. No, tak jak wspominałam, dzięki mojemu wykształceniu chciałabym w przyszłości wykładać na uczelniach medycznych psychologię. Myślę, że byłoby to adekwatne ze względu na to, że pracuję jako ratownik medyczny i mam kontakt z pacjentem, żywym pacjentem, a nie gdzieś tam w związku z suchymi faktami książkowymi, jak należy postępować z pacjentem, w jaki sposób się zachowywać, jak przekazywać rodzinie trudne wiadomości. Także to tyle z mojej strony. A to bardzo dużo. Ja już się zapisuję na Twoje wykłady. Jak wrócę do szkolnej ławki na magisterkę albo gdzieś dalej, to już sobie muszę koniecznie zapisać, gdzie będziesz miała miejsce swoich zajęć. Z pewnością będą one cenne i wartościowe. Posłużymy się, drodzy Państwo, teraz panią Agnieszką. Wiem, zabrzmiało to dziwnie, ale pani Agnieszka jest dzisiaj z nami troszkę mniej, jakbyśmy chcieli. Plan był taki, żeby pani Agnieszka Bok była z nami całkiem zupełnie na żywo, ale z przyczyn różnych technicznych się to nie udało. Ale spróbujmy podołać temu wyzwaniu. Pani Agnieszka kilka dni temu do nas napisała bardzo ładnego maila z taką informacją, że obecnie nie pracuje w systemie ratownictwa medycznego, chociaż z niego bardzo mocno wywodzi się i pisze do nas takie słowa. Witam, w planach zamierzam powrócić do zawodu,
zawodu. Mam nadzieję, że uda się to w tym roku. Pani Agnieszko, trzymamy kciuki. Interesują mnie prawne kwestie z tym związane. Mam wrażenie, że zrobił się pewien chaos prawno-funkcjonalny, ponieważ ustawa o zawodzie ratownika medycznego wprowadza obowiązki prawne, a nie ma jeszcze utworzonych w pełni fizycznych struktur. Przynajmniej ja to tak odbieram. Na pewno jednym z najważniejszych spraw na ten rok będzie powstanie samorządu ratowników medycznych. Pytanie do członków komitetu, kiedy w tym roku można spodziewać się utworzenia tych struktur? Co z Krajową Radą Ratowników Medycznych? O ustawie o zawodzie ten organ przyznaje prawo wykonania zawodu oraz należy ją zawiadomić w przypadku chęci powrotu do zawodu po wygaśnięciu prawa wykonywania zawodu. Kiedy kończyłem ratownictwo medyczne, taką rolę pełnił wojewoda. I tutaj postawię na moment taką małą kropkę, Pani Agnieszko. Zachęcam Panią do odcinka z Mateuszem Komzą, gdzie on opowiadał bardzo dużo o komitecie założycielskim, do czego on został powołany, żeby stworzyć podwaliny dla samorządu. I myślę, że w tym momencie uciekniemy trochę od tego pytania, bo kolejne są bardzo ciekawe, ale czy wy, moi goście, dzisiaj macie coś do powiedzenia, coś do podpowiedzenia dla Pani Agnieszki, jak po tych 2 latach, 3 latach, po tej pauzie długiej zabrać się do tego, żeby do tego zawodu naszego wrócić? Ktokolwiek, proszę podnieść rękę, to od razu dajemy głos. Dobra, Łukasz, widzę, nieśmiało, ale jednak, słucham. Ja z tego co wiem, bo też był problem z zatrudnianiem młodych ratowników po licencjacie, którzy ukończyli studia już z dyplomem po obronach. Natomiast komentarz Ministerstwa Zdrowia w piśmie przyszło, że należy to traktować jako stan przejściowy, jak najbardziej dopuścić takie osoby do pracy. I tutaj uważam, że jeżeli pani Agnieszka zgodnie z ustawą nie pracowała dłużej niż 5 lat w przeciągu lat 6 łącznie, powinna odbyć oczywiście kurs doskonalący, to jest pierwsza rzecz. Druga, i wiem, że kursy doskonalące troszeczkę inaczej działają niż te wszystkie seminaria, które wcześniej były w Urzędzie Wojewódzkim, gdzieś tam, powiem tak kolokwialnie, klepane w książeczki, więc kurs doskonalący jak najbardziej może się odbyć i one się odbywają. Druga rzecz to jest staż, z tego co pamiętam, nie wiem ile on w tej chwili wynosi, proszę mnie zastrzelić, pół roku chyba w jednostce systemu, z tego co pamiętam, na SOR-ze. Nie jestem pewny, ale wiem, że jest chyba staż jeszcze zawodowy, z tego co pamiętam. Więc tutaj raczej nie powinno być problemów, tym bardziej, gdzie w Polsce i nie tylko w Polsce mamy deficyt medyków, więc tutaj kwestie formalne można zawsze jakoś obejść. Widzicie Państwo, nie ma problemów, są tylko wyzwania i Łukasz tutaj jest świetnym dowodem na to, że należy myśleć optymistycznie. Wrócił do nas Kamil. Uwaga Kamil, klikam Cię, już jesteś na antenie. Mam nadzieję, że nie ma Łukasza, nie ma Kamila, tu się schował. Cieszę się, że już wróciłeś do nas. I drodzy Państwo, ja przejdę dalej do Pani Agnieszki, która ma jeszcze 2 rzeczy, o które chciała zapytać. Drugie pytanie dotyczy wykonywania USG przez ratownika medycznego, ale pod warunkiem odbytego certyfikowanego kursu. Jak to wygląda prawnie z perspektywy osób, które od lat prowadzą kursy z USG w prehospitalu, a w tym momencie prawnie straciły możliwość legalnego przeprowadzenia badania USG, pomimo posiadanej wiedzy? Czy ktoś z Państwa, moich gości, ma wiedzę w tym temacie? Dobrze. Oscar goes do Łukasza Derkacza. Słucham, Panie Łukaszu. Więc tak, to rozporządzenie, z tego co wiem, jest w konsultacjach społecznych i jeszcze nie zostało zatwierdzone w formie rozporządzenia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wpisane w tak zwane CMKP, czyli musi być wydane przez Centrum Kształcenia Medycznego tam podyplomowego. Natomiast jeżeli chodzi o samo USG, to proszę mi wierzyć, ono nie jest jakieś mega trudne, jeżeli chodzi o protokoły EFAS czy FIL. Protokół Blue, tutaj duży znak zapytania, moja uwaga poszła w stronę właśnie tego rozporządzenia. Protokół Blue nie do końca jest dedykowany dla ratownictwa medycznego. To jest pacjent, który jest na OJOM-ie, u którego nagle doszło do pogorszenia wydolności oddechowej. Pacjent, który jest przeskanowany, zbadany, mamy wyniki badań, prawda? Wtedy możemy zastosować protokół Blue. Protokół Blue uważam w ratownictwie nie jest na tą chwilę potrzebny. EFAST, FAST jak najbardziej tak, proste mechanizmy
I to jest coś, co ja opisuję, zawsze jak gdzieś tam przekładam słuchaczom swoim metodykę badań pacjenta, badanie fizykalne, z czego się składa i tak dalej. To jest coś, co się wpisuje w numer 5, jeżeli chodzi o tak zwane badanie 6O, czyli najpierw jest oglądanie, prawda, obmacywanie, opukiwanie, mamy osłuchiwanie, czyli dźwięki słyszymy, a USG to jest dźwięk, który widzimy. Więc my, tak już idąc typowo na logikę, nie widząc obrazu USG, podejmujemy decyzję co do zakresu duszności pacjenta i podejmujemy krytyczne interwencje, podając leki, stosując odpowiednie procedury i tak dalej, a boimy się przyłożyć głowicę, wystarczy naprawdę trening i praktyka. Ja pamiętam swego czasu jeszcze tą pierwszą ustawę o systemie, gdzie było wykonywanie EKG, bo ja akurat jestem jeszcze z tego okresu, gdzie tych leków było dużo mniej. I też jak później weszło, że ocena EKG, to nie wiadomo, co się dzieje. No dzisiaj nie znam paramedyka, który nie ocenia EKG. W Anglii ocenia to EMT, czyli człowiek, który nie jest po wykształceniu medycznym, to EKG. I tak samo będzie z USG. Więc 5 O to jest obrazowanie już w prehospitalu, 6 O to jest ocena i wtedy stawiamy jakąś wstępną diagnozę, coś co Anglicy nazywają presenting complaint, tak? I tyle. Być może fajnie by było to wrzucić właśnie na 2. stopień, czyli do tego MGR-a, no i tyle. Z drugiej strony uważam, że mamy też osoby po 2-letnim studium i żeby im nie hamować rozwoju, jak najbardziej może to być kurs, za którym podpisze się właśnie Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Jak najbardziej uważam, można tutaj taki dualizm zrobić, jeżeli chodzi o rozwój i stosowanie. Na tą chwilę wiem, że jest w konsultacjach społecznych, z tego co wiem, przynajmniej do wczoraj, bo sprawdzałem, jeszcze nie jest to prawnie wszystko zatwierdzone. Być może należy spodziewać się tego rozporządzenia. No i tyle. Bardzo dziękuję, Łukasz. Skarbnica wiedzy idealna na dzisiejsze spotkanie. I drodzy Państwo, z ogromnego i wielkiego szacunku do Pani Agnieszki chciałbym się odnieść jeszcze do trzeciej rzeczy, która wybrzmiała bardzo mocno w tym mailu, który do nas przyszedł. To pytanie trzecie dotyczy możliwości podaży leków drogą donosową, a HPL. Postępowanie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, czy może ten HPL? Interesuje mnie to w aspekcie prawnym i wpisu do karty medycznych czynności ratunkowych. A czwarte pytanie, bo widzę, że jeszcze jest, są to stwierdzenia już zgonu przez ratowników medycznych, czy może Państwo już macie jakieś doświadczenia, może nasi widzowie i słuchacze, którzy są w komentarzach, ja to pytanie może wkleję czwarte, żeby Państwa je też zaktywować, żebyście jeszcze bardziej zaangażowali się w przebieg rozmowy. To może ktoś z Państwa ma tę wiedzę dotyczącą podawania leków donosowo, HPL-em, jak to rzeczywiście w kontekście kart medycznych czynności ratunkowych jest. Czy oprócz Łukasza, bo z pewnością tak by było, mają Państwo wiedzę w tym temacie albo chcecie się podzielić? Dobrze, to może Łukasz. O, Karol, tak, Karol, nie widzę Karola. Karol. Przepraszam. Już Karol, przepraszam, nie widziałem, że do mnie machasz. To trzeba głośno mówić, krzyczeć. I masz wyłączony mikrofon. Dobra, Karol. Odnośnie może tego, co Łukasz wspomniał, tak to jest 6 miesięcy, jeżeli chodzi o powrót, z tego również co pamiętam. Należałoby to sprawdzić, kursy doskonalące, to co przedmówca mówił, jak najbardziej wszelkie. Myślę, że troszeczkę wojewodowie, którzy odpowiadają jednak za system w poszczególnych 16 województwach, troszeczkę uciekli od tego, wydaje mi się, że obowiązku, tak, nadzoru nad ratownictwem medycznym, bo wymagać możemy, ale co dalej? No, mediujemy o przepisy przejściowe, ich na razie nie ma, tak? Nie jestem też teraz na bieżąco, jeżeli chodzi o spotkanie z panią minister, to może Tomek by się pewnie wypowiedział, Wojciszkiewicz na ten temat, może napisze coś. Niemniej jednak tych przepisów przejściowych nie ma. Jeżeli chodzi o podaż leków donosowych, ze swojego podwórka, małego co prawda, no to co wdrożyliśmy, czyli Bandnasal i leki przeciwbólowe, które stosujemy w atomizerach, czy jedynkach, trójkach, to co możemy. Idziemy tak jak tutaj mówiliśmy o miernikach jakości i tak dalej, standardach, tak jak mówią źródła naukowe i najnowsze badania i gros nas o tym oczywiście wie i to śledzi i wpisujemy to w kartę medycznych czynności
ratunkowych. Jeżeli chodzi o zgony, to odniosę się do ostatniego mojego wyjazdu z pewnego powiatu, gdzie miałem pacjenta poniżej 30 roku życia, znalezionego po kilku godzinach już tak naprawdę z plamami opadowymi. I też troszeczkę o nie miałem, bo może nie tyle wysłużyłem się, bo to też jest troszeczkę niedoprecyzowane, tematy są związane i ratownicy, wydaje mi się, że jeszcze jesteśmy na etapie, że może nie tyle boimy się wypełniania kart statystycznych zgonu, które ewaluują, jak widać, cały czas, tylko mało jest jeszcze cały czas szkoleń. Taki jest gro ratowników, którzy stwierdzali lub odstępowali od medycznych czynności ratunkowych na podstawie KMCR-u, natomiast jak już ma wypisać człowiek kartę statystyczną zgonu, to zastanawia się, czy może jednak wezwać kogoś jeszcze do pomocy. Czasami nie ma kogo. I tutaj myślę, że też lokalnie warto by było takie szkolenia powtarzać, nie zrobić tylko jedno, tylko po prostu rozmawiać z lekarzami medycyny sądowej, czy z biegłymi, przecież mamy ratowników medycznych biegłych, tak, co należałoby zrobić, bo karty statystyczne i w ogóle stwierdzanie zgonu i tutaj rozmowa o śmierci to jest temat, myślę, że bardzo duży na kolejną sferę, ale na kolejne pewnie dla Ciebie pomysły, niemniej jednak lokalnie w Toruniu i w Grudziądzu, tu i z doktorem Buczkiem, z doktorem Konieczną w Toruniu wykonaliśmy z doktorem Kaczmarkiem, takie jak miały wejść elementy związane właśnie ze stwierdzaniem zgonu, takie lokalne szkolenia. Życie pokazało, że to było potrzebne. Jakoś tam teoretycznie przygotowani jesteśmy. Niemniej jednak statystycznie widać, że te karty będą ewoluowały. Do GUS-u teraz trwa, że tak powiem, może nie tyle walka, co przepychanka, czy mamy wypełniać w dwóch wersjach, czy w jednej, czy podmiot leczniczy ma do tego GUS-u zgłaszać, czy tylko może, czy to będzie narzucone, więc to jest znowu bardzo duży obszar, tak myślę. Bardzo dziękuję, Karol, za to, że podzieliłeś się swoimi doświadczeniami w tych kwestiach. Pytanie odnośnie stwierdzania zgonów, jak to wygląda, wkleiliśmy w komentarzach. Drodzy Państwo, pomóżcie Pani Agnieszce, wesprzyjcie ją swoją wiedzą i doświadczeniem. Jedyny komentarz dla Ciebie, Karol, to, że jesteśmy po jakimś kursie, no to chyba też niekoniecznie powinno zwalniać z obowiązku robić powtarzanie tej wiedzy, refreshing robić, czy powtarzanie wiedzy, którą żeśmy zdobyli, więc może też warto się zastanowić, żeby w tym programie szkoleń na poziomie magisterskim, żeby to repetytowanie, powtarzanie, chyba ktoś kiedyś powiedział, że matką nauk jest właśnie powtarzanie, było wprowadzone, żebyśmy się tego też nie bali, że musimy pewną czynność za moment powtórzyć, przypomnieć sobie, odświeżyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słowami ostatnimi chciałbym zakończyć wątek związany z korespondencją od Pani Agnieszki, a jeśli chodzi o podsumowanie roku 2023, to ogromna dawka wiedzy dotyczącej prehospitalów, tematów społecznych, na przykład telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, zjawisk widocznych na Dalekiej Północy, takich jak zorze polarne, super pomysł z zaproszeniem tak wspaniałego gościa jak Karol Wójcicki. Dzięki temu można przemycić wiele ciekawych rzeczy dotyczących bezpieczeństwa i ratownictwa do szerszej grupy odbiorców. Trzymam kciuki, by ten nowy rok był tak samo dobry i obfitował w tak liczne spotkania z interesującymi gośćmi jak poprzedni. Dla mnie osobiście te spotkania dają motywację i są drogowskazem do poszerzania wiedzy dotyczącej ratownictwa medycznego oraz aktualizowania tego, co się dzieje w ratowniczym świecie. Pozdrowienia dla całej redakcji Nuri Striget, robicie wspaniałą robotę. Pani Agnieszko, kłaniam się nisko, dziękuję za miłe słowa i chyba ten komentarz poprosimy, żeby Pani nam wpisała na nasze portfolio na twarzaku, recenzję, opinię, tam można to wszystko dodać, jeszcze się uśmiechnąć 3 razy. Pani Jagoda do mnie napisała przed chwilą, uśmiechnij się chłopie, no uśmiecham się cały czas, nie mogę się uśmiechać w momencie, kiedy mówimy o kartach zgonu, bo to byłoby odebrane trochę nieładnie, ale już się uśmiecham. No dobrze, drodzy Państwo, podsumujmy sobie dzisiejsze spotkanie. Niech każdy z Was przekaże coś jeszcze, co będzie chciał, żeby wybrzmiało na antenie i pomalutku będziemy kończyć nasze spotkanie i później po audycji zachęcam Was do tego, żebyście może jeszcze jakieś przemyślenia też przemycili na koniec, kiedy Pani Jagoda będzie tworzyła post podsumowujący, może Wasze opinie, Wasze pewne rzeczy warto, żeby się tam znalazły. No to zacznijmy od Mireli. Droga Mirelo, jakie podsumowanie z Twoich ust miałoby paść dzisiaj na antenie?
Ja mam chyba najtrudniej, bo mam najmniej czasu na to, żeby wymyśleć odpowiedź na twoje pytanie, ale tak też w rozmowie z Jagodą miałyśmy taką konkluzję i myślę, że to będzie chyba takim dobrym podsumowaniem moim zdaniem. Bardzo życzyłabym sobie, żeby ten program dotarł również do ludzi, którzy nie są medykami, bo poruszane są tutaj kwestie, które owszem, niekiedy są bardzo merytoryczne i ta ilość słów specjalistycznych, tematów potrafi naprawdę przyprawić o zawrót głowy, bo to ważne. Natomiast bardzo się cieszę, że są tutaj też poruszane takie kwestie, które są proste i są też dla ludzi niemedycznych, dla ludzi, którzy chcą udzielać pierwszej pomocy, tak jak tutaj pani Paulina mówiła, już w szkołach możemy tego uczyć i dzieciaki z klas nawet 1-3, nauczanie początkowe, którzy dopiero co ledwo wyrośli z ponad stołu, są świetnym materiałem do pracy i do uczenia pierwszej pomocy. I bardzo się cieszę i bardzo bym sobie życzyła, żeby też w ramach tego programu Ente-Life były tematy, które są tym prostym, łatwym językiem, bo podobno jest tak, że jeżeli nie jesteś w stanie nawet trudnych rzeczy wytłumaczyć w prosty sposób laikowi, to znaczy, że sam nie do końca rozumiesz, więc bardzo bym sobie życzyła, żebyśmy umieli trafić, żebyście wy umieli ze swoimi tutaj tematami też trafić do ludzi. I taką misję dla was mam, tak? Trafiajcie do ludzi niemedycznych, bo program jest świetny i jest potrzebny. Drodzy Państwo, to jest naprawdę wielka rzecz, bo Mirela wie naprawdę w tym temacie dużo, bo sama prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy, sama jest instruktorką, więc ja obserwowałem kiedyś takie szkolenie, które robiła Mirela i mówiła o trudnych rzeczach dla laików w sposób taki, że to było po prostu naprawdę sernik najlepszej jakości i najlepszego wydania, a ja serniki uwielbiam. Tak więc dziękuję Tobie, Mirelo, za ten wątek, za to podsumowanie. No to dobrze, to Kamil, obudź się, nie śpi tam, bo widzę, że już prawie zasnąłeś. Jakie jest podsumowanie naszej dzisiejszej audycji według Kamila Surdyka? Cóż mogę rzec? Poruszyliśmy wiele tematów. Poruszyliśmy tematy od szkół podstawowych po magisterkę, więc bardzo dużo tutaj żeśmy porozmawiali. Natomiast z takich moich konkluzji to chciałbym powiedzieć, że faktycznie te wszystkie tematy, które poruszyliśmy, są bardzo istotne i ja się bardzo cieszę, że mogłem tutaj się z wami spotkać, porozmawiać i byle tak dalej. Mam nadzieję, że ten Ente-Life dotrze do bardzo dużej ilości osób, że projekt się będzie rozwijał i tak naprawdę będzie to taki kamień milowy i bardzo mocny fundament ku temu, aby zmieniać i poszerzać tą świadomość i aby każdy, kto gdzieś tam chce i ma chęć poszerzania swojej wiedzy, dążył do tego, aby było jak najlepiej, bo to tak naprawdę o to chodzi, żeby wychodzić z tej swojej strefy komfortu, ale wiadomo, według własnego uznania i aby każdy czuł się dobrze z tym, co chce zrobić, co chce osiągnąć i co ma w planach. Dzięki za takie podsumowanie. Słuchajcie, zanim przejdę do kolejnego gościa, już afera jest. Pan Jędrzej napisał, a sernik to tylko bez rodzynek, ale pani Agnieszka napisała, że z rodzynkami sernik najlepszy. O Boże Święty, to chyba nie był zbyt dobry pomysł, żeby ten akcent sernika wstawić, ale może to jest temat na audycję w Ente-Life, czy sernik z rodzynkami, czy bez. To podobnie jak z zupą pomidorową, z ryżem, czy może z makaronem. Dobrze, Karol, jakie twoje podsumowanie naszego dzisiejszego bardzo miłego spotkania? Ja powiem tak, 100 lat, Jacku. Żyj nam 100 lat, bo dzisiaj Jacek ma urodziny, więc ten sernik na pewno w czerwcu zjemy, może i w maju, wcześniej w Grudziądzu. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, zarówno tak jak pisałem dzisiaj, zarówno zdrowia psychicznego i fizycznego. Z tym psychicznym jest gorzej ostatnio. To bez przekąsu, poważnie. Dziękuję bardzo. W każdym bądź razie podsumowanie. Wiele rzeczy jest do zrobienia, wiele rzeczy już jest zrobionych, ale fajne jest to, co powiedziałeś, że powiem my Polacy, czasami tak jesteśmy taką trochę nacją, że ciągle narzekamy, ciągle jest czegoś mało,
a jest naprawdę dużo rzeczy do zrobienia. Weźmy się do pracy, rozmawiajmy razem ze sobą i bądźmy pozytywnie nastawieni jeden do drugiego. I tutaj, nie wiem, Łukasz czy pani Paulina powiedziała odnośnie tej relacji Tomek pisał, między ratownikami właśnie, i wydaje mi się, że tego jednak to kuleje i tego brakuje, więc myślę po prostu pozytywnie, tak mi się wydaje. Dziękuję. Takim komentarzem do tego, co będzie, co powiedziałeś, poza tym moim dziękuję za życzenia. Jest mi niezmiernie miło móc spędzać swoje urodziny w Państwa towarzystwie. Niech będzie komentarz pana Jędrzeja. Alleluja i do przodu, niech NT Live się dalej rozwija. NT dociera też do niemedyków. Mamy wielu znajomych z branży OSP i PSP i również kolejny PS. Jacku, może kiedyś wizyta w JRG OSP. Panie Jędrzeju, jest pomysł na taki odcinek. Nie ukrywam, że już pracujemy nad czymś takim, ale jeżeli pan mnie zaprasza bardzo na żywo, to rzucił pan te rękawice, a ja już ją przyjmuję jak ten śnieg, o którym mówiliśmy dzisiaj. Tak więc niech pan uważa, bo się mi tylko raz mówi. Tak więc bardzo o to proszę. Łukasz, to jakie jest twoje podsumowanie? Takie chyba 3 najważniejsze aspekty, jeżeli chodzi o tą kwestię typowo ratowniczą. Droga do sukcesu jest stale w budowie. O tym ratownik musi pamiętać. To pod kątem szkoleń, powtarzania, repetytorium, wademekum i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcemy utrzymać jakość, to niestety nie można pozwolić tej wiedzy sobie gdzieś tak odlecieć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, żeby być człowiekiem dla drugiego człowieka, i tutaj pod kątem umiejętności, kompetencji miękkich, i przede wszystkim człowiekiem dla samego siebie, czyli należy zrozumieć, że zawód ratownika jest obarczony dużym stresem. Ten stres się gromadzi, później przybiera postać somatyczną i bez wsparcia psychologa niestety na ten wózek daleko nie pojedzie. I trzecia, taka chyba ostatnia, puentująca, jedyną stałą w życiu jest zmiana. Żeby nie trzeba wychodzić z tej strefy komfortu, ale to wszystko, gdzie nam się nie podoba, możemy sobie zacząć urządzać sami. No i ten komfort dalej zachowywać. To tyle. Doskonale, bardzo, bardzo ci za to dziękuję. Tutaj pani Małgosia napisała, że jest fajny profil kolegi z OSP, Borysek. Warto zaglądać do tych internetów, bo w tych internetach, drodzy Państwo, dzieje się bardzo dużo dobrego. Pani Mirela droga nam dzisiaj napisała, że sukces zaczyna się od jakości. I bardzo ci dziękuję za to dołożenie do twojego podsumowania, bo ono jest bardzo ważne. Pamiętacie, drodzy Państwo, odcinek z Marcinem Wojcieszakiem, z Lukas Felczer, był zatytułowany "Jakoś to będzie". No ale w tym kierunku nie idziemy. Odpychamy wszystkie złe emocje, a panią kolejną naszą gościnię dzisiejszego spotkania, oczywiście już wiem, że nie jesteśmy razem na per pani, ale Paulino, jakie twoje podsumowanie dzisiejszego spotkania? Tyle rzeczy już wybrzmiało, zostało powiedziane, że jest ciężko naprawdę powiedzieć, wymyślić coś nowego. Ja mogłabym ze swojej strony tylko zapewnić, że będę dokładać wszelkich starań, żeby psychologia była wykładana na poziomie, relacja pacjent, ratownik i działanie wspólne z ratownikami, aby to szło do przodu. Myślę, że to najważniejsze. A moim podsumowaniem niech będzie to, że koniecznie na te wykłady do pani się muszę zapisać. Proszę tylko dać znać, jaka szkoła, gdzie. Ja będę nawet jak wolny słuchacz, żeby koniecznie otrzymać dawkę wielkiej wiedzy, bo to jest ogromnie ważne, żeby się uczyć nawzajem, żeby to podglądactwo w dobrym tego słowa znaczeniu, o którym też dzisiaj z Jakubem rozmawiałem, czy tłumaczyłem, że jak będziemy powielać te dobre postawy i będziemy mówić o tych rzeczach, które ewidentnie służą ku temu, żebyśmy w taki sposób się rozwijali czy uczyli, również będzie dobre. Tak więc podglądajmy się nawzajem, może być koedukacyjnie albo nie koedukacyjnie, jak kto woli, niech tak będzie. A drugim elementem w podsumowaniu, może taka mała autoreklama, dostąpiłem takiego wielkiego zaszczytu wystąpić na RPG w Sosnowcu 19 stycznia.
tego roku. Jest mi niezmiernie miło, że organizatorzy Adrian wraz z ekipą takie zaproszenie wystosował. Ja je z największą przyjemnością przyjąłem i bardzo się cieszę, że tam się z Państwem spotkam, więc jeżeli będziecie mieli ochotę posłuchać odrobinę o NT Live i odrobinę o norweskim prehospitalu, w którym ja jestem od 10 lat, za 4 dni będzie dokładnie 10 lat, to myślę, że coś będę miał dla Państwa do opowiedzenia, ale tutaj cisza, koniec, kropka, więcej, choćbyście mnie maltretowali, nie powiem. Pani Jagodo, zgadza się? To dobrze. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, wszystkim naszym dzisiaj widzom, słuchaczom, przepraszam za niedogodności związane z Facebookiem, ale za chwilkę to będzie i na Spotify i będzie znowu dostępne na Facebooku i YouTube, tak więc bardzo się cieszę, że dzisiaj do nas dołączycie. Już Karol tutaj, dziękuję za spotkanie i namiary, wszystko oczywiście będzie, drogi Karolu, zapisane. Mam nadzieję, że spędziliście tak samo miło czas, drodzy Państwo, drodzy widzowie i słuchacze, tak jak zapewniali nas przed chwilką nasi goście, Mirela Motyka, Kamil Surdyk, Paulina Szarzyńska, Karol Wojczak i Łukasz Derkacz, który nam gdzieś zniknął. Nie wiem, gdzie jest Łukasz, ale mam nadzieję, że jeszcze nas słucha. No i oczywiście ponoć miło czas spędziła z nami dzisiaj pani Jagoda. Nie odzywa się, czyli... Nie, już chwileczkę, tak, musiałam się odmutować. Tak, bardzo miło, może nie wyglądam i cicho siedzę, natomiast jakby bardzo się cieszę, że mogłam Państwa wysłuchać też bo dla mnie to jest też gdzieś ważne, bo patrzę na to środowisko z 2 punktów jakby widzenia, osoby, która kompletnie się nie zna, i wszystko jest dla mnie nowe i ciekawe, a z drugiej strony też może osoby, która ma do czynienia jakby z tej drugiej strony, ze strony pacjenta, jakby też gdzieś kontakty z medykami miałam. Patrzę na Państwa teraz trochę inaczej, myślę, że trochę widząc, z czym się boryka to środowisko, jak ciężką pracę Państwo mają, też gdzieś tam w moim sercu jest trochę więcej zrozumienia, zdecydowanie zrozumienia, bo zapominamy o tym, że kiedy sami mamy jakiś problem, czy to zdrowotny, czy z kimś, czy towarzyszymy komuś, komu jest ciężko, to niestety jakby trochę nieprzychylnie patrzymy, jesteśmy tacy buńczuczni i też jakby Państwa obwiniamy o pewne rzeczy, mamy po prostu pretensje, natomiast później jak gdzieś usiądziemy, to sobie przemyślimy, że to po prostu tak nie jest i cieszę się, że jakby ten nowy punkt widzenia mogłam też dzięki Jackowi właśnie nabyć i dzięki Mireli, bo jakby tutaj dwustronnie cały czas się rozwija to mój horyzont. Doskonale, bardzo się cieszę, że dobrze się też przy nas bawisz z nami. Pojawiają się pozdrowienia, podziękowania na koniec. Pan Jędrzej napisał, kurczę, daleko do Sosnowca, ale panie Jędrzeju, już niebawem pani Jagoda zadba o to, żeby się pokazało na naszej stronie, gdzie NT Live będzie w 2024 roku, bo już się okazuje, że nasz grafik się coraz bardziej wypełnia takimi miłymi spotkaniami. Będziemy na kursach, konferencjach, szkoleniach, no i wykładach u pani Pauliny oczywiście, przecież to już porozmawialiśmy, tak więc trzymamy kciuki za wszelkie powodzenie. Życzę wszystkim najlepszego w tym 2024 roku. To była niezmiernie wielka frajda zorganizować coś, czego tak naprawdę nie wiedzieliśmy z Jagodą, jak się nam potoczy, ale dzięki waszemu zaangażowaniu, dzięki waszemu chcieństwu udało się zrobić dobrze to spotkanie. Świetnie poszło, zgrabnie, prawda, droga Mirelo? Wyszło świetnie. Raz jeszcze kłaniam się nisko wszystkim widzom i słuchaczom. Zapraszam do 90 odcinka, który już przed nami. Sosnowiec również. Ja nazywam się Jacek Borowiak, a to było kolejne NT Live, które było bardzo wyjątkowe i bardzo się cieszę, że takie było, bo mam nadzieję, że każde kolejne w 2024 roku właśnie takie będzie. Do usłyszenia, do zobaczenia, a wy jeszcze nie uciekajcie z naszej anteny, bo zrobimy sobie zdjęcie pamiątkowe. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.